Dobry wieczór Państwu. Mamy dzisiaj 20 grudnia 2024 roku. Ja nazywam się Jacek Borowiak, a Państwo oglądacie i słuchacie 104 odcinek NT Live. Kłaniam się. Najserdeczniej wszystkich Państwa witam w naszych mediach społecznościowych. Witam na Facebooku, witam na YouTube, witam na LinkedIn, na naszych profilach zatytułowanych właśnie Nordic Ticket. Bardzo się cieszę, drodzy Państwo, że jesteście z nami. To dla nas wielka radość, kiedy obserwujecie nasze posty, kiedy komentujecie materiały, które przygotowywane są przez naszą redakcję. Jest nam bardzo miło, kiedy spotykamy się z Państwem w wydarzeniach bardzo na żywo. Kolejny rok, który za chwilkę się zakończy, to bardzo mocno obfitujący właśnie w takie przestrzenie, które mieliśmy radość wypełnić również naszym zespołem. Bardzo się cieszę, że trafiają do nas zaproszenia do udziału w różnych wydarzeniach, kursy, szkolenia, konferencje. Bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękuję za to, że widzicie w nas potencjał do tego, żeby przedstawiać przez kanał NT Live Nordic Ticket, przez profile w mediach społecznościowych nasze działanie i za przede wszystkim to wszystko, co chcecie, drodzy Państwo, pokazać. Coś, co związane jest z bezpieczeństwem, coś, co jest związane z medycyną stanów nagłych. W tym momencie chciałbym najserdeczniej pozdrowić nasz cały zespół redagujący, któremu przewodzi sekretarz redakcji pani Jagoda Nowak i cały zespół reporterów, wszystkich kolegów, koleżanki. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za Waszą pracę. W ostatnim czasie mieliście, drodzy widzowie, drodzy słuchacze, możliwość obejrzeć, posłuchać, zobaczyć relacje z dwóch dużych wydarzeń, zarówno z dużego kursu realizowanego przez Roberta Jędrycha i konferencji ultrasonografii, która organizowana była przez Tomasza Góreckiego. Panowie, kłaniam się w pas, dziękuję Wam bardzo za to, że zaprosicie naszych reporterów, którzy mogli wykonać swoją pracę. Bardzo, bardzo za to dziękujemy. Drodzy Państwo, dzisiejsze spotkanie, dzisiejsza rozmowa to swoiste opowiedzenie o tym wszystkim, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Mam nadzieję, będę trzymał kciuki, żeby nigdy w życiu w naszym kraju nie zdarzyły się takie scenariusze, takie sytuacje, które będą doprowadzały do tego, że medycy będą musieli wykonywać swoją pracę naprawdę na pierwszej linii frontu. Dzisiejsza rozmowa to podzielenie się naszego gościa z jego doświadczeniami związanymi z obserwacją tego, co widział w Ukrainie, tego, co sam doświadczył i tego, co sam mógł wykonać przy krytycznie chorych i rannych pacjentach. Rozmowa dzisiejsza chciałbym, żeby posłużyła nam do tego, żebyśmy wyciągnęli z niej jak najwięcej wniosków, takich, które pochodzą z praktycznego postępowania, takich, które zostały poddane największej próbie, bo były naprawdę. To już nie była symulacja, to już nie była inscenizacja, to już nie było tak na niby, to już był scenariusz, który został przygotowany niestety przez los. W tym momencie chciałbym pozdrowić wszystkich medyków, wszystkie osoby pracujące na całym świecie, na wszystkich liniach frontu, którzy pomagają rannym, żołnierzom, cywilom. Chciałbym wszystkich najserdeczniej pozdrowić i podziękować Państwu za tę pracę, jaką wykonujecie. Dzisiejszym gościem będzie lekarz medycyny pochodzący z Lublińca. Jest absolwentem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie nasz gość realizuje program specjalizacji z ortopedii. Nasz gość jest wolontariuszem Fundacji W Międzyczasie, która wspiera ukraińskich medyków w udzielaniu pomocy rannym żołnierzom walczącym z rosyjskim agresorem. W czerwcu ubiegłego roku nasz gość miał okazję wyjechać do Ukrainy i działał w strefie tak zwanej okopowej, czyli na pierwszej linii frontu. Nasz zaproszony do rozmowy gość pomagał rannym w Bachmucie i Zaporożu. Ponadto dzisiejszy gość jest absolwentem inżynierii biomedycznej na Politechnice Śląskiej. W 2022 roku został laureatem ogólnopolskiego konkursu Student Wynalazca. Opracowany przez niego system Fevero to rodzaj samoprzylepnego czujnika temperatury, który można umieścić na klatce piersiowej lub dole pachowym pacjenta. Tak więc
Panie i panowie, drodzy widzowie i słuchacze NT Live, zapraszam do rozmowy Jakuba Szczerbę, który jest już, mam nadzieję, po drugiej stronie i z nami się słyszy i widzi. Cześć Jakub. Witam. Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich. Kłaniam się nisko. Będę pewnie się dzisiaj ze 2 albo 3 razy mylił. Uznaliśmy z Jakubem, że wersja Kuba będzie w porządku, ale jak mi co jakiś czas wpadnie to imię twoje jako Jakub, to w porządku, ale jak widzicie, drodzy widzowie i drodzy słuchacze, mamy też Kubuś, więc jak ktoś będzie miał ochotę zwrócić się do naszego dzisiejszego gościa, po prostu Kubuś, to chyba się nic złego nie stanie. Myślę, że nie. Drodzy widzowie, drodzy słuchacze, napiszcie koniecznie w komentarzach, skąd nas dzisiaj oglądacie, skąd nas dzisiaj słuchacie. Koniecznie dodajcie hashtag NTLive. Mam nadzieję, że będziemy mogli pokazać dzisiaj w trakcie naszej rozmowy te osoby, które się do nas zameldują, będą mogły się z nami podzielić informacją, gdzie jesteście dzisiaj. Może dyżur, a może już po dyżurze, tak więc będzie mi niezmiernie miło. Jakub Szczerba w NT Live. Bardzo się cieszę, drogi Kubo, że przyjąłeś zaproszenie do rozmowy. Jak to się stało, żeśmy się poznali, to ja za chwilkę powiem, ale powiedz mi teraz, gdzie ty nas dzisiaj ugościłeś i gdzie nas dzisiaj przywitałeś? No, przywitałem Was w mieście Kraków, w mieście, w którym realizuję program specjalizacyjny z ortopedii i traumatologii. Obecnie tak naprawdę nawet nie jestem w swoim mieszkaniu, tylko na szybko udało mi się jakby u rodziny zorganizować przestrzeń do tego, żebyśmy mogli porozmawiać. Z racji jakby obowiązków dyżurowych nie zdążyłem dojechać, korki i wiele innych spraw, ale mam nadzieję, że zrealizujemy nasze spotkanie bez problemów. Bardzo, bardzo dziękuję. Pozdrów całą rodzinę tam za ścianą, drodzy Państwo, oni nasłuchują. Przed chwilą to była akcja, ustawianie świateł, wszystkiego, żeby działało, żeby grało. Takim profesjonalnym wsparciem rodzina okazała się dla Kuby. Bardzo Państwu dziękujemy. Pojawili się pierwsi widzowie, pierwsi słuchacze. Jędrzej, kłaniam się Tobie nisko. Jest z nami Marcin Błeński. Pozdro Kuba, pozdro Jacek. Świetnie Marcin, że jesteś dzisiaj z nami. Wspomniany wcześniej Robert Jędrych pozdrowienia dla Kubusia. Cieszę się, Robercie, że jesteś. Dzięki za wsparcie, dzięki za przyjęcie naszego reportera Maćka na Twój kurs na PHTLS. Było nam niezmiernie miło spotkać się tam właśnie. Pan Michał Brykalski, pozdrowienia z Gdyni, pan Artur Klubowicz, Düsseldorf, Wojtek Jakimiuk. Cześć Wojtek, miło Cię widzieć dzisiaj. Cześć Jacek, cześć Kubuś, NT Live. Serdecznie Państwa witamy. Jest z nami również Ireneusz Szafraniec. Najserdeczniejsze pozdrowienia z Korfantów. Świetnie, fantastycznie Irek, fajnie, że dzisiaj do nas również trafiłeś. Jedyny niepowtarzalny Wiktor Kotwica pozdrawia z S02456. Michał Czerwiński, najserdeczniej Cię, drogi Michale, pozdrawiam. Koniecznie daj znać, czy jesteś dzisiaj już w domu, czy nie w domu, gdzie tam wędrujesz, bo cały czas po świecie krążysz. Jest z nami pan Zbigniew, który również nas serdecznie pozdrawia i będą się, drodzy widzowie i słuchacze, pojawiać kolejne osoby, które dzisiaj do nas zajrzały. Jest z nami Ania Burczyńska, Ania ratowniczka, reporterka NT Live. Bardzo się cieszę, Aniu, że dzisiaj jesteś z nami. No dobrze, i pozdrawiamy, myślę, też jeszcze bardzo ważną instytucję, Fundacja W Międzyczasie, której jesteś wolontariuszem i do której się zgłosiłeś. Ale zanim o tym porozmawiamy, to drodzy Państwo, ja chciałbym tylko powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli dobrze mi się to wszystko uda tutaj pokazać, pewnie mi się nie uda, ale jakbyśmy wyobraźcie sobie, obrócili to zdjęcie, 12 kwietnia 2024 roku w auli wykładowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego miała możliwość odbyć się świetna konferencja, której Kuba był pomysłodawcą, gdzie między innymi wspólnie z zaproszonymi gośćmi z Ukrainy, żołnierzami, medykami wojskowymi miałeś okazję porozmawiać i poopowiadać o rzeczach, o tych, które ty zauważyłeś tam w Ukrainie, a ci twoi goście, których zaprosiłeś, mogli również podzielić się z nami tymi doświadczeniami. Powiedz w 2-3 zdaniach o tym wydarzeniu, dlaczego ono zostało przez ciebie zorganizowane i co z niego wyniknęło dla środowiska medycznego. Może dostałeś jakiś feedback? No tak, cały pomysł na wydarzenie wziął się z tego, że podczas mojej pracy
To było właśnie 2 lata temu, kiedy zacząłem pracować z fundacją, kiedy był pierwszy wyjazd. To był wyjazd akurat w czasie kontrofensywy ukraińskiej, wyjazd na Zaporoże, gdzie pracowaliśmy sobie koło miejscowości Mała Tokmaczka. I tam też był punkt medyczny, gdzie pracowaliśmy jako bojowi medycy, ale między okresami, kiedy schodziliśmy jakby z naszej rotacji, ona zwykle trwała 3 dni na odpoczynek, to ja w tych momentach miałem możliwość pracy na punkcie stabilizacyjnym. Tak naprawdę to był szpital polowy, który w odległości około 20-25 kilometrów był od linii frontu. I tam miałem możliwość poznania lekarzy, którzy pracują tam na miejscu i nawiązania kontaktów z myślą, żeby wszystkich tych ludzi, z którymi udało mi się nawiązać kontakt, zaprosić do Polski i wymienić nasze doświadczenia, żeby zapoczątkować taki program, gdzie medycy z Ukrainy jeżdżą do nas, wymieniamy się doświadczeniami, a chłopaki i dziewczęta jeżdżą do nich i możemy się dzielić doświadczeniami i wymieniać i przygotowywać tak naprawdę do tego, żeby nasza opieka medyczna związana z zabezpieczeniem jakby kraju na wypadek konfliktu zbrojnego była coraz lepsza. No i tak udało się zaprosić lekarzy na Śląsk, tak żebyśmy mogli wymienić się doświadczeniami do co prawda cywilnej służby zdrowia, ale no jest to nierozłącznie związane z tym jakby całym procesem leczenia. No i tam też mogliśmy się spotkać. I powiedz mi, jaki był feedback od tego wszystkiego, bo ja tam do ciebie podszedłem, tam się przywitałem, tam się przedstawiłem, powiedziałem, kim jestem, co robię w ogóle na co dzień i to było dla mnie szalenie ważne i bardzo jestem za to wdzięczny, ale jaki ty dostałeś feedback od medyków, którzy wysłuchali tego wszystkiego, co koledzy z Ukrainy i również ty przedstawiłeś? Dostałeś jakieś informacje? No tak, no jakby dostałem takie informacje, że im więcej takich konferencji, takiej wymiany doświadczeń, gdzie nie jest to często zamknięte tylko do jakiegoś zamkniętej grupy, na przykład wojskowej, jeszcze jakichś wyższych wojskowych, tylko takie miejsce, gdzie ludzie, którzy się tym nawet interesują, bo konferencja była w pełni otwarta i przyjechało po prostu dużo ludzi, którzy się tym interesują, a takie tematy oficjalnych wizyt są dla nich zamknięte, więc mogli po prostu porozmawiać i zobaczyć, jak to jest u naszych sąsiadów na wschodzie i wymienić i jakby zbudować swoje wyobrażenie, jak w ogóle wygląda taka opieka zdrowotna wieloetapowa, jak zorganizowali to nasi bracia Ukraińcy w tak trudnym okresie tak mocnego konfliktu zbrojnego, gdzie ich po prostu są stroną słabszą i w jaki sposób sobie dzielnie radzą z tak przeważającymi siłami przeciwnika. Chciałem też tobie, Kuba, podziękować za to, że przy współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w auli przygotowaliście to spotkanie, bo dla mnie osobiście, kiedy słuchałem opowieści tych panów o ich doświadczeniach, to mnie przychodziły ciarki nie dlatego, że słyszałem o bardzo ciężko rannych pacjentach, nie dlatego, że opowiadali o bardzo kryzysowych i stresujących dla nich sytuacjach, ale dla mnie przede wszystkim było to takie bardzo mocne doświadczenie przez to, że tak naprawdę kilka kilometrów za granicą między Polską a Ukrainą takie rzeczy się dzieją i chyba tak naprawdę miałem takie poczucie, że Bogu dzięki to nie dzieje się w naszym kraju i mimo wszystko ta trudność wynikająca z tego, że oni mogli przyjechać do Polski i się z tym podzielić, była pewnie dla nich bardzo, bardzo skomplikowana, ale bardzo ci dziękuję, żeś takie spotkanie zaaranżował. No, po prostu jest pomysł taki, aby to kontynuować, żebyśmy się naprawdę mogli wymienić doświadczeniami, żeby osoby chętne do nauki i do wymiany doświadczeń, to żebyśmy coś dali od siebie i żebyśmy zabrali też jak najwięcej tej wiedzy, mogły jechać i ja się tym jakby zajmuję, to żeby po prostu ta nasza współpraca nie była tylko na papierze, tylko była realna. A jak ja jakby dopiero co wróciłem, byłem na początku, pod koniec listopada właśnie już w szpitalu w Winnicy, gdzie jest specjalistyczne leczenie. Tym razem był to taki wyjazd, gdzie było już ten ostatni etap, gdzie zajmuje się tymi rannymi już bezpośrednio chirurg urazowy. Celem służby zdrowia jest przywrócenie zdolności takiego żołnierza, żeby wrócił na front. To też jest przestawienie myślenia niż taka cywilna służba zdrowia. Ale jest
tyle miejsc, gdzie można się uczyć i tak naprawdę nie jest to daleko. No, wiem, że dla ludzi wielu jest to jednak pokonanie jakiejś strefy komfortu, bo to nie jest strefa komfortu, Jasne. mimo że to jest kraj ogarnięty wojną i trzeba się liczyć z tym, że jest jakieś zagrożenie. Ono jest skalowalne i wiadomo, im bliżej, jednak trzeba byłoby sobie wyrobić taką własne rozeznanie, co to znaczy, jak jest niebezpiecznie. Drodzy Państwo, dzisiaj Kuba opowie nam o kilku kwestiach. Kuba nawet nam pokaże kilka zdjęć, pewne nagranie, ale to za moment, to za chwilę. Raz jeszcze dziękuję, że zdecydowaliście się spędzić dzisiejszy wieczór z nami, a nie z Netflixem na przykład. Cześć Grzegorz, pozdrawiamy Ciebie najserdeczniej. Jest również Sergiej, cześć, Konin pozdrawia. Jest też nasz redakcyjny kolega Marcin Gbiorczyk w podróży do Ostrowa. Dzięki Marcinie, że będziesz nas słuchał. Wiem, że dla Marcina Gbiorczyka szczególnie procedury związane z Stop the Bleed, z Bleeding Control, z pacjentem urazowym są szczególnie ważne, szczególnie bliskie i w ogóle obszar wojskowości jest dla niego ważny, tak więc cieszę się Marcin, że znalazłeś dzisiaj trochę czasu. Ty Kuba pochodzisz z Lublińca i Lubliniec to zawsze na mapie Polski był takim miejscem, gdzie ta wojskowość się bardzo mocno przewijała. Jak to się stało, że w ogóle zostałeś lekarzem? O bioinżynierię zapytam za chwilę, ale to tak gdzieś zawsze w twojej głowie kiełkowało, medyk wojskowy, może komandos, może żołnierz? Powiedz w 2 zdaniach, jak to się stało, że lekarze medycyny się w ogóle na taką kierunek zdecydowałeś? Znaczy, tak jak wspomniałeś, tak w skrócie myślę, że to może nie jest takie bardzo ciekawe, ale jakby moją edukację zacząłem od kierunku technicznego i ten kierunek techniczny i zacząłem pracę jako taki inżynier, automatyk. Brakowało mi trochę, mi osobiście, w jakiś sposób kontaktu z ludźmi i więcej chyba potrzebowałem takiego, można powiedzieć, kolokwialnie ruchu. A praca lekarza w wybranych specjalizacjach wydaje mi się daje to możliwość. Jest dużo tutaj pole do popisu i się odnajduję w tym. Mhm. Wyciągam wiele z tego swojego poprzedniego życia, takiego technicznego i matematyki i fizyki. I jakby korzystam z tego nawet w pracy takiej, kiedy po prostu coś nie działa tam daleko, gdzie jest, mimo tego ta technika jest teraz wszechogarniająca, poczynając od samochodu po Starlinka, kończąc, którego trzeba po prostu uruchomić, plus nawiązać łączność, obsłużyć programy, które służą do na przykład planowania misji i tak dalej, z zagłuszarkami dronów, którą trzeba uruchomić, a na przykład przestała działać, bo się urwał kabel na skutek drgań w takiej naszej karetce czy medewakowym pojeździe. To tak fajnie, bo tak, lekarz, za chwilkę ortopeda, bioinżynier, technik, no to takie fajne połączenie jesteś do takich specjalnych zadań. To jeszcze powiedz w 2 zdaniach o tym konkursie, o tej nagrodzie, którą otrzymałeś, za ten system, który został opracowany przez Ciebie, bo to jest w mojej ocenie, kiedy czytałem trochę na Twój temat, jest to bardzo dobre rozwiązanie czy narzędzie do tego, żeby opiekować się ciężko rannym, poszkodowanym pacjentem w różnych zdarzeniach, nie tylko w konflikcie zbrojnym, ale też pacjentem, który na przykład niestety uległ ciężkiemu wypadkowi i Twoje rozwiązanie, mógłbyś w kilku zdaniach na ten temat powiedzieć, również z pewnością mogłoby się znaleźć w rekomendacjach systemowych. Problem mierzenia temperatury jest, wydaje mi się, bardzo, bardzo powszechny. Już dzięki Bogu mamy Tomka Darochę w Polsce, który nawiązuje do jakby już stanów takich stricte ekstremalnych hipotermii i skutków tej hipotermii. Ale problem mierzenia temperatury zaczyna się już w szpitalu i te osoby, które pracują w medycynie, widzą, jak to wygląda, jak to jest zaniedbywane, a jak może bardzo powodować od dyskomfortu po wszelkiego rodzaju konsekwencje dla pacjenta, kończąc jakby zagrożenia życia. I w myśl tego, jak trudno jest mierzyć tą temperaturę, taki powstał pomysł, żeby można było to jakkolwiek
uprościć tą procedurę i zastosować jak najbardziej wiarygodną metodę, ale jednak jeszcze możliwą do wykorzystania, a nie jest to sonda do przełyku, czy badanie temperatury w odbycie lub inne miejsca, gdzie tego po prostu ciężko jakby na przykład u dzieci to zmierzyć i ciężko kontrolować to jakby w takim systemie dozoru ciągłego. No na pewno powiem, że to nie jest takie proste, jeżeli się zaczyna takie rozwiązania. Fajnie zrobić prototyp, fajnie wykonać jakby parę egzemplarzy, ale potem wprowadzenie tego to długo trwa, kończąc na certyfikacji, która kosztuje bardzo dużo pieniędzy, więc to jest jeszcze u nas w Polsce na pewno jak ludzie mają młodzi pomysły, to jeszcze do tego daleko. Fajnie, gdybyśmy poprawili wspieranie tego typu jakby pomysłów, żeby to można było wprowadzać i żeby takie rzeczy moglibyśmy wprowadzać w Polsce, żebyśmy nie musieli używać na przykład amerykańskich pasek stas taktycznych, tylko mielibyśmy polską i super by było, tak? Albo wszystkie te środki, które używamy, jakieś, które są w wytycznych, żebyśmy nie musieli tego robić, tylko mieli nasze polskie dobre. Drodzy Państwo, jeżeli będziecie mieli ochotę dowiedzieć się czegoś więcej o systemie, o którym przed chwilą Kuba powiedział, system nazywa się Fevero. Dajcie znać w komentarzach, to przekażemy informacje. Może jeżeli Kuba będzie chciał zostawić swojego maila dla Państwa do dyspozycji, jeżeli ktoś będzie się chciał czegoś więcej dowiedzieć o tych samoprzylepnych czujnikach temperatury, które, tak jak powiedziałem, można umieścić na klatce piersiowej, można je umieścić również w dole pachowym pacjenta. Jeżeli kogoś interesują te kwestie i tutaj jako bioinżynier, jako nasz technik, taki MacGyver medyczny, zachęcam do kontaktu z Kubą, może przekazać trochę więcej informacji, bo to jest tak cenna rzecz, o której przed chwilą powiedział Kuba, że aż się prosi, żeby zrobić osobny odcinek NT Live, ale dzisiaj mamy dla Państwa coś, z czym przychodzi do nas Kubuś, który chce z nami porozmawiać o lekarzu na pierwszej linii, o ewakuacji rannych od linii 0 aż po tak zwane specjalistyczne leczenie szpitalne. Zanim tam się znalazłeś, drogi Kubo, to jak wyglądał proces Twojego przygotowania do wyjazdu do Ukrainy, na Ukrainę, przepraszam. Wspomnę, drodzy Państwo, Bachmut i Zaporoże to były miejsca, gdzie w ubiegłym roku Kuba przebywał i tam funkcjonował. Gdybyś mógł w kilku zdaniach opowiedzieć, jak wygląda taki proces przygotowania takiego wolontariusza, medyka do tego, żeby wyjechał na wojnę. Chyba te przygotowania zaczęły się już, ja tak tylko w skrócie powiem, że to ja się tym interesowałem. Wiedziałem zawsze, że ja nie umiem uczyć się w takiej formie, jak to jest u nas na uczelniach, żeby uczyć się tej teorii, której bez empirycznego poznawania efektów mojego działania lub jak reaguje pacjent na to, co ja bym chciał wykonać, no to nie zadziała i chciałem zawsze po prostu, byłem sfrustrowany tym całą jakby niemocą przez te parę lat na kierunku lekarskim, że tak naprawdę student medycyny do niczego się nie nadaje i nic nie może, bo mu zabraniają wszelkiego rodzaju, po prostu nie jest przewidziane w systemie, żeby już na przykład od drugiego roku pracował. Tak jak to ma miejsce w ratownictwie, kiedy te studia są krótsze i można pracować i wyciągać swoje własne wnioski, a bez tego nie da się iść do przodu, żeby nie da się stać za ramienia i patrzeć, jak się robi w kucie. Trzeba te w kucie zrobić samemu. Nie da się tego samemu, po prostu nie jest to możliwe. No, u nas ten system jest taki, żeby nauczyć się najpierw teorii, a potem dorobić chyba jakby manual albo znajomość tego. No. Więc ja angażowałem się w koła ratownictwa medycyny ratunkowej, jeździłem na zawody takie różnego typu z takimi różnymi manekinami, zawody takie studenckie i muszę właśnie tutaj wspomnę od osób, które nas pozdrawiały, więc pozdrawiam całą ekipę Bezpiecznego Kazbegu, gdzie też mam możliwość bycia członkiem tego. Teraz trochę niestety ze względu na obowiązki, trochę i wojnę, i pracę fundacji, której odpowiadam za szkolenie medyczne, nie mam tak dużo czasu na to, ale zdecydowanie to były takie kroki, gdzie mogłem od tych wspaniałych osób uczyć się tego ratownictwa medycznego, tego postępowania
I to były takie podstawy, gdzie potem, kiedy poszedłem do fundacji, będąc młodym lekarzem, osobą dopiero, która kończy, miałem takie podstawy do tego, żeby pracować tam. Więc nie było tak, żebym wyjechał i miał już takie 100% przygotowanie. Jeżeli chodzi o przygotowanie takie stricte ogólnowojskowe, no to będąc młodym chłopakiem, będąc w Lublińcu, nie mogło być inaczej, żebym nie interesował się wojskiem. Nie był na tym takim punkcie, że tak powiem, mocno zafiksowany, więc jak miałem 16 lat, to zapisałem się już do Strzelca, takiej organizacji proobronnej, ale myślę, że wszystkie osoby znają to. No i tam chodząc z kolegami po lesie, z replikami, strasząc grzybiarzy i robiąc problemy rodzicom, bo no, musieli mi odbierać w środku lasu, bo na przykład zgubiliśmy się. No to tego typu mogłem brać udział potem już w szkoleniach, kiedy byłem trochę starszy. Więc takie wojskowe, ogólnowojskowe rzeczy zawsze mnie interesowały, ale potem życie potoczyło się w taką stronę, że inne rzeczy wybrałem w tamtym momencie. No i tak jakby to jest taka synteza trochę, geneza. Ale pułk specjalny komandosów, biegi komandosa i te wszystkie rzeczy organizowane tam przez pułki w ogóle, to było zawsze taka rzecz, która była taka magiczna, więc to tym Lubliniec też jakby żył i chyba dalej też żyje. To też takie bardzo dziękuję za tę informację, którą tutaj nam podałeś, bo to wszystkich, drodzy Państwo, od razu przekazujemy taką odpowiedź. To nie jest też tak, że do takich fundacji, jak na przykład Fundacja w Międzyczasie, trafiają zupełnie przypadkowo osoby, które dzisiaj postanowiły sobie, że wyjadą właśnie w takie miejsca, o których teraz opowiadamy, czy o których wspominamy. To dodam, oczywiście potem był etap szkolenia w fundacji przed wyjazdem, No więc właśnie, tak. To też to był jakby wstęp do tego, żeby dalej po prostu pojechać i te szkolenia fundacyjne prowadzimy dalej. Staramy się wyciągać wnioski i robić je coraz lepsze, żeby lepiej ludzi przygotowywać do aktualnych sytuacji, do tego, co no nie da się do tego przygotować w pełni, ale do takiej strasznej rzeczy, jaka człowieka tam czeka, ale no staramy się zrobić to jak najbardziej rzetelnie potrafimy. No właśnie, drodzy Państwo, ja za chwilkę wkleję link do fundacji. Fundacja w Międzyczasie. Ja kontaktowałem się z przedstawicielami fundacji. Jeżeli mnie, drodzy Państwo, dzisiaj słyszycie, oglądacie nas w tym momencie w rozmowie z Kubą, to ja obiecałem, że wspomnę o fundacji, wspomnę o zrzutce, wspomnę o tych kwestiach, które są dla nas i dla Was bardzo istotne, ale też obiecałem jedną rzecz, że pozdrowię wszystkich, którzy teraz są w tej strefie okopowej. Ja wiem, że pewnie nas nie słyszycie, drodzy medycy, ale trzymamy za Was kciuki, wracajcie bezpiecznie po każdej zmianie, zarówno do punktu, gdzie możecie trochę odpocząć, a jeżeli za chwilkę będzie rotacja i będziecie mogli wrócić na święta, to życzymy Wam bezpiecznego powrotu do domu. I jesteśmy z Was bardzo dumni. Na pewno zespół NT Live jest właśnie taką ekipą, która z Was bardzo dumna jest. Powiem tylko, że możliwe, że nas słyszą, bo jednak obecne czasy powodują taką skrajność. Z jednej strony nasz towarzysz może umrzeć, a z drugiej strony właśnie oglądaliśmy relacje na Facebooku z jakiegoś ciepłego miejsca na przykład, więc wiem, że teraz sam prezes jest na wyjeździe, więc jesteśmy w stałym kontakcie. Doskonale. To jeżeli ktoś nas słucha z fundacji, odezwijcie się w komentarzach, a dla tych wszystkich Państwa, którzy chcieliby dowiedzieć się czegoś więcej o fundacji w Międzyczasie, w której nasz gość jest wolontariuszem, zachęcam, kliknijcie, a jak ktoś może, to warto wesprzeć ciekawy projekt. Panie Arturze, pojawił się pierwsze pytanie, pierwsze kwestie, o której Pan pyta. Z pewnością w części Q&A w dzisiejszej audycji na te pytania otrzyma Pan odpowiedź od naszego zaproszonego gościa. Pani Justa pyta już o kolejne rzeczy związane z samą fundacją. Pani Justo, wrócimy do tego na pewno. Teraz chcielibyśmy tak trochę układając te nasze wątki w jakąś jedną sensowną całość, wejść właśnie w ten główny temat przewodni, jakim jest właśnie
lekarz na pierwszej linii. No głupie pytanie mam, ale no co takiego musiało cię skłonić, Kuba, że jak ja do ciebie zadzwoniłem i powiedziałem, słuchaj, chciałbym cię zaprosić do naszej rozmowy, chciałbym cię zaprosić do NT Live i chciałbym, żebyś trochę nam doradził, o czym chciałbyś nam opowiedzieć. Co się musiało wydarzyć, że chcesz koniecznie o tym dzisiaj opowiedzieć? O czym napisałem jakby do ciebie, tak? Tak. Jakby wydaje mi się, że fajnie poruszyć jakby jeszcze raz rolę i sens jakby poszczególnych etapów ewakuacji. No tym się zajmujemy w fundacji i to byśmy chcieli promować, więc naszą misją fundacji jest to, żebyśmy o tym rozmawiali, dyskutowali, roztrząsali, spierali się, kłócili, ale żeby to koniec końców miało efekt i żebyśmy po prostu byli jako kraj bardziej przygotowani, lepiej zorganizowani, żeby często jest tak, że te wojna w całej swojej straszności jednak jest takim wielkim impulsem do zmian i do nowych myśli, do usprawnień kosztem tych setek tysięcy, co jest smutne, no ale tego nie zmienimy, ale możemy zmienić to na przykład, żeby wyciągać z tego wnioski i być lepszymi w tym naszym. I to kończy się, i to zastosowanie ma oczywiście też w cywilnym ratownictwie, żeby to usprawnić, poprawić i tak dalej, i tak dalej. No bo wiele rzeczy, które w obecnym ratownictwie medycznym cywilnym funkcjonuje, pochodzi z wojskowego obszaru, pochodzi z obszarów militarnych. Tutaj przed chwilką nasz Wiktor napisał o procedurze czy protokole MASZ, mówiłeś o opaskach, zaraz pewnie opowiemy o hemostatykach i tak dalej, i tak dalej. Przecież to są procedury, które zostały przećwiczone niestety w boju, na wojnie, w różnych konfliktach zbrojnych na całym świecie. Tak więc to ratownictwo cywilne będzie mocno przesiąkało tymi rozwiązaniami, prawda? No, zgadza się, jak najbardziej, więc mimo tego wszystkiego i mimo tego, że w ratownictwie cywilnym, choćby w Polsce, sytuacja się zmienia na tyle, że chcąc, nie chcąc, zmienia się ilość osób, które posiadają broń, zmienia się ilość takich rannych tego typu, no to fajnie by było, żeby chociaż na KSOR-ach, w takich miejscowościach wojewódzkich chociażby, żeby ta staza taktyczna była, bo by pomogło to jakkolwiek zapewnić lepszą opiekę, a realia są takie, jak wszyscy się domyślają. Tak? A to jest jeden przykład oczywiście, więc choćbyśmy to naprawili, ucząc się z tego, co się dzieje tam właśnie u naszych sąsiadów. Kolejne osoby się do nas meldują. Łukasz Maćkowiak, obecny, tak napisał. Dobry wieczór, panie Łukaszu, cześć, czołem. Jest z nami również pan Michał Świder. Pozdrawiam Kubę. Mieliśmy okazję spotkać się u Damiana na szkoleniu wstępnym. Pozdro, trzymajcie się. Dzięki serdecznie, panie Michale, za pozdrowienia. Teraz, drodzy państwo, zachęcam do tego, żebyście wysłuchali Kubę, bo Kuba opowie państwu o czymś, co za chwilkę zobaczycie. Ten wstęp jest dla nas bardzo ważny, bo jak wiecie, staramy się również nasz content nagrywać w wersji audio. Trudno będzie bez słowa wstępnego odnaleźć się w tym, czegoś państwo nie zauważycie, czy nie zobaczycie. Wszystkie te osoby, które nas teraz oglądają, za chwilkę obejrzą nagranie, obejrzą krótki film, który został połączony z kilku elementów, a o nim opowie Kuba. Proszę bardzo. Więc na tym filmie, który chcielibyśmy pokazać, jest jakby wycinek z tych naszych z czasu kontrofensywy, który udało się właśnie, nie wszystko się udaje nam bezpośrednio montować i pokazywać, tego jest za dużo, ale udało się zrobić taki jakby wycinek, który pokazuje dzień życia bojowego medyka i my ten film pokazujemy w czasie naszych wystąpień i kiedy opowiadamy o fundacji, jak to jest. Tam jest też jakby, akurat to ja lepiłem ten film, więc wybaczcie, jeżeli nie jest profesjonalnie zmontowany, ale nie chodziło o to, chodziło o pokazanie, jak to mniej więcej wygląda, praca bojowego medyka na takiej pierwszej linii frontu w okolicach miejscowości Czasów Jar, która obecnie jest mocno już niestety okrążona przez siły nieprzyjaciela, więc tam sobie tak radośnie biegałem, no to już jest dawno zaplecze wojsk rosyjskich. I jest tam pokazane kilka czynności ratowniczych i to jest jakby też mocno emocjonalnie jesteśmy z tym związani, ja bezpośrednio też, gdzie
w czasie tej jednej z zadań, które wykonywaliśmy z Polek, kolega nasz, który dowodził i po prostu jest to jeden właśnie z przykładów, że sytuacja może się zmienić w momencie, kiedy wydawało nam się, że panujemy nad sytuacją, zaczyna się wszystko sypać i trzeba w tym całym chaosie się odnaleźć i udzielić pomocy rannym. I tu właśnie jest przykład, jak udzielamy pomocy jednemu z rannych, którego udało się wyciągnąć, udało się zapewnić mu na tyle dobrą pomoc, że nie musi być inwalidą na ten okres. Tak więc, Kubo, pamiętasz jaki czas? Około chyba 3 minut, prawda? Takie nagranie, które jest przygotowane. Drodzy Państwo, zachęcamy, zerknijcie na to, co przygotował dla nas Kuba. Zostańcie z nami i kilka słów komentarza, to już będzie wejście w ten temat, do którego dzisiaj żeśmy Państwa zaprosili, a tak naprawdę zaprosił nas Kuba Szczerba, który jest dzisiaj naszym gościem. Zachęcamy. Давай, справді, більше бігом. Аккуратно дерево, потім дерево. Лук. Давай, давай. Хоп, хоп. Ти будеш жив. Давай, кропушка. Kurwa, szok nam spada. Spada. Dawaj, wychodź. Сзади нас будет. Если буде на ривку. Буде все нормально, брат. Та я за себе, то за себе, конечно. Да, а можемо пити? Ти? Mam nadzieję, że nagranie, które Państwo widzieliście, nie było za bardzo pozacinane i udało się to w miarę płynnie Państwu pokazać. Kuba, jak to poszło? No, wydaje mi się, że dobrze. Mam nadzieję, że mieliście, że ta jakość była na tyle dobra, że mogliście tam dostrzec to, co No to zaczynamy, drogi Kubo, od ewakuacji, od tego wszystkiego, co się dzieje. No to jakbyś mógł na podstawie tego nagrania trochę rozłożyć na czynniki pierwsze temat naszej dzisiejszej rozmowy. Więc może na przykładzie tego zadania, gdzie na podstawie tamtych struktur, które były, no problemem, który jest teraz przytłaczający, który różni ten konflikt i prawdopodobnie różniłby konflikt, który by był w Polsce i w którym my musielibyśmy brać udział, jest taki, że strony walczące nie ma tutaj przewagi takiej jakby znacznej, takiej, że jest na przykład możliwość stosowania środków powietrznych bez zagrożeń, znaczy bez takich zagrożeń, że na pewno zostanie, że po prostu przeciwnik nie pozwala na stosowanie takich rzeczy jak śmigłowiec ewakuacji medycznej. Więc cała trudność tej sytuacji, i cała trudność ewakuacji była taka, że tego rannego musieliśmy przez 7 godzin na rękach przenosić pacjenta, który na szczęście kiedy podejmowaliśmy go, to było przy pozycjach rosyjskich, czyli wyciąganie go z tego leja po moździerzu, aż po wsadzenia go do BRDM-a, czyli tego transportera opancerzonego. No, tam przebyliśmy 7 godzin, trwała ta ewakuacja
skakając między okopami i starając się utrzymać w ścieżce, która nie jest zaminowana. Więc dlatego taki podział, jak jest standardowo teraz Care Under Fire, Tactical Field Care i pomoc w czasie ewakuacji medycznej, jest trudne tutaj, bo tak naprawdę wszystko się miesza. Z jednej strony w jednej chwili wydaje się, że jest spokojnie, z drugiej strony w każdej chwili może przeciwnik wysłać drony, które skutecznie uniemożliwią na przykład udzielanie pomocy. I tak jak to ma miejsce w konflikcie ukraińskim teraz. Dlatego dostosowanie tych realiów, tych całych wytycznych do tego, żeby jednak czasami niektóre procedury przesunąć do tych, które trzeba wykonywać jednak pod jakąś presją nieprzyjaciela, tak żeby można było jak najwięcej odnieść skutków i jak najwięcej rannych ocalić od niepełnosprawności i śmierci. No i problemem jakkolwiek tu było też, że wielokrotnie, na przykład w tym filmie, nie wiem czy widać to, ale tam już dowództwo wysyłało jakby środki ewakuacji, które jednak dochodziliśmy i naprawdę już myśleliśmy, że to się już skończy. To ciężka praca fizyczna, bo niesienie na noszach płachtowych rannego przez taki krajobraz jak z I wojny światowej, gdzie trzeba pomiędzy pniami takimi i no takim miejscem, gdzie kiedyś był las, to jest strasznie ciężka praca fizyczna. Tam jeszcze nie widać tego, ale tak naprawdę cały pododdział, który brał udział w tym zadaniu, został porażony, bo jeden poległy, jeden ciężko ranny, 4 lekko rannych i 5 bądź 6 osób, które były tak zwane kontuzne, czyli osoby, które bezpośrednio były narażone na wybuch. One mają zaburzenia orientacji, wymiotują, mdłości, nie reagują na polecenia. W mniejszym lub większym stopniu czasami trzeba im odebrać broń, bo są zagrożeniem dla siebie i dla kolegów. Na szczęście tutaj te osoby pomogły nam nieść trochę, ale gdyby zobaczyć ten pochód, który tam szedł w czasie ewakuacji, no to by było... Żadne standardy się tego nie obroniłyby tego, ale nie było innego wyjścia, więc... No i teraz takie moje pytanie, czy na podstawie tych doświadczeń, tych obserwacji, które ty zauważyłeś i których doświadczyłeś właśnie, można byłoby już zasugerować jakieś rozwiązania, jakieś rekomendacje, czy niestety przy tego typu zdarzeniach, przy ciągłym ostrzale, przy ciągłym ryzyku postrzału czy powstawania ran wtórnych u medyków, którzy mogą być na ten ryzyko narażeni, czy nie da się stworzyć jakichś standardów, nawet nie złotych, które będzie można rekomendować albo wykorzystywać do ćwiczenia medyków w pola walki właśnie na tym etapie ewakuowania poszkodowanych? Da się to zrobić, czy nie? Tutaj jest jedna taka istotna sprawa, która pojawiła się w wytycznych już TC3, do tego, żeby przesunąć możliwość. Tutaj właśnie istotną sprawą w czasie tej ewakuacji było to, żeby tam u tego naszego rannego najgroźniejsza była rana podudzia, gdzie tam część po prostu wybuch wyrwał kawałek podudzia temu naszemu rannemu, wskutek tego, że stracił dużo krwi. No, był w takim stanie średnim, że tak powiem, średnio ciężkim. Utrzymał oddech, ale tak naprawdę ciśnienia na obwodzie nie miał, był bez reakcji. I takiego rannego musieliśmy właśnie w tym momencie zbierać na tych noszach płachtowych. I istotne było to, że wykonaliśmy tą konwersję na opatrunek tam hemostatyczny. Pokazana była ta procedura, koniec końców prosta, nie jest to żadna wielka filozofia, tylko trzeba po prostu to wykonać i jeżeli się nie uda, to za pierwszym razem to trzeba to poprawić i do skutku zatamować te krwawienie, ale uratować kończynę. A jest niestety tak, że o ile opaski zostały żołnierzom na Ukrainie wpojone i naprawdę mają te opaski, to tyle, żeby tą opaskę potem ruszyć,
i zmienić. Jest to już bardzo problematyczne. Nie chcą się tych żołnierzy podejmować z różnych względów. Niektórzy boją się, że zostaną oskarżeni, że wykonują coś, co nie należy do ich decyzji. Niektórzy nie chcą w ogóle ruszać takich ran. Ale istotne jest to, żeby podczas szkolenia takich żołnierzy właśnie uczulać ich do tego, żeby nadzakładalność opasek, które nie są nigdy rewidowane, zmniejszyć. Bo potem to, co spotykam w szpitalu, czyli tym już lejku, gdzie spływają ci ranni, no to są żołnierze już z martwicą kończyny, tak naprawdę do uratowania, z drobną raną po odłamku, ale kończy się to tak mało romantycznie, że zostaje taki 20-latek z podwójną amputacją kończyny górnej i kończyny dolnej i tak naprawdę zostaje mu bardzo słaba perspektywa dalszego funkcjonowania, a przed nim całe życie, więc trzeba się po prostu znaleźć w tej sali przepełnionej żołnierzami, którzy patrzą się na ciebie i mówią, no ale doktorze, przecież ta noga jeszcze żyje. To jest tak, że po prostu ta noga się wydaje, że żyje, tak naprawdę jest krążenie oboczne, a nie ma ani krążenia tętniczego, ani tym bardziej jest porażone unerwienie, więc jemu się wydaje, że ta noga żyje, a tak naprawdę jest jedynie do amputacji. No i takich sytuacji przeżyłem wiele i no to jest trudne po prostu, żeby z takim rannym rozmawiać. Z młodym chłopakiem, który powiedzmy na tym froncie był może nawet i tydzień. Tak? Tylko akurat tak się stało, że to on został trafiony, że to on został ranny i wraca teraz, no tak powalczył o ojczyznę, że no wraca teraz z trwałą raną, która zostanie mu na całe życie. Mam do ciebie teraz takie jedno pytanie i twoją rekomendację, albo chciałbym, żebyś podzielił się z nami swoją obserwacją. Co zatem należy ze szczególną uwagą realizować w trakcie szkoleń tych urazowych, PHTLS-u, TC3, wszystkich różnych innych szkoleń, gdzie wykorzystujemy między innymi opaski? Co należy robić w programie takiego kształcenia, szkolenia praktycznego, żeby obniżać to ryzyko występowania tych iatrogennych, tych czynności, które chcemy jednak zastosować w celu ratowania zdrowia i życia, no a jednak one przynoszą trudniejszy, odwrotny skutek i efekt. Na co należy zwrócić uwagę na etapie szkolenia takich medyków, czy nas, każdego rodzaju korpusów, już nieważne jakich? No, myślę, że na to, żeby przede wszystkim ćwiczyć, ja już mówię o stronie jakby na tym wojskowym, potem zaraz przejdę do tego cywilnego, ale ćwiczyć samopomoc, czyli używanie tych opasek, noszenie ich odpowiednio, przygotowanie się do tego, że to mogę być w każdym momencie ja, bo zaczynając nawet na przykładzie tego filmu, tak naprawdę ten ranny przeżył tylko dlatego, że sam sobie założył opaskę uciskową, po czym zemdlał. Do niego doskoczył ten dowódca, który założył mu drugą. On wrócił do walki, do przestrzeliwania przeciwnika, ale koniec końców po chwili on został trafiony i on zginął. Ale ten nasz ranny przetrwał po pierwsze, bo sam sobie udzielił pomocy, udało mu się to zrobić i jeszcze jego kolega udzielił mu pomocy. Czyli bez tego nie ma kogo ratować. Bez tej samopomocy i pomocy przez kolegę, tej osoby, która jest najbliższa, czyli trenowanie. My sami musimy to trenować na każdym ćwiczeniu, które organizuje fundacja dla własnych członków, do tego, żeby podnosić swoje zdolności. To jest ten moment, w którym trzeba będzie założyć tą opaskę. To będzie moment, kiedy się nie będziemy spodziewali nawet, kiedy jedziemy w samochodzie, po jeździe ewakuujemy rannych, a nagle jest ostrzał i zostaliśmy trafieni na przykład dronem FPV, zostaliśmy poranieni, to teraz w tym momencie musimy być na tyle wyćwiczeni, żeby jakkolwiek móc założyć sobie tą opaskę, mieć ją przygotowaną w takim miejscu, gdzie chcemy, gotową i my musimy być też gotowi na to. I dlatego te ćwiczenia. Nie wiem, pewno ciężko sobie to jakby wyobrazić. Na szczęście nie byłem ranny tak, żebym musiał sobie zakładać opaskę, ale wiemy jak działałem w stanie zdenerwowania, więc dlatego też zostały wymyślone te wszystkie schematy. Wcześniej nie byłem takim zwolennikiem tego, żeby ludzi uczyć bez zrozumienia, ale to jest osobna sprawa.
ale żeby nie uczyć ludzi tak jakby schematycznych według wytycznych, ale teraz jestem zdania, że trzeba to zrobić, bo to w takiej chwili zostaje tylko nam, tak jak w medycynie często wykorzystujemy akronimy i skróty, to tak ten marsz, który jak wiemy, co te konkretne literki oznaczają, możemy sobie zrobić te badanie, a ten moment, kiedy trzeba będzie udzielić tej pomocy, może być dla nas trudny i nie może nam wszystko wylecieć z głowy, ale no przynajmniej to jest tak, że zostają z nami takie skróty i możemy sobie po kolei lecieć to badanie i zostaje. Więc ten trening to jest pierwsza sprawa, którą trzeba jakby jakkolwiek ćwiczyć i te stazy, te opowieści o tym, że żołnierze mają te stazy, paski zaciskowe, mają po jednej i one są takie święte i w tych zamykanych do szafy apteczkach. I to właśnie jest ta cała hipokryzja, bo każde szkolenie medyczne będzie tańsze niż po prostu cała rzesza martwych ludzi, tak? Więc to, że użyjemy tej opaski, to, że ją zmarnujemy, to, że ona się pobrudzi, to, że jakkolwiek będziemy ćwiczyć i że będziemy wiedzieli, co jest w tej apteczce, to wymaga pieniędzy i to są koszty, ale trzeba było pomyśleć dalej, że jednak to są dużo mniejsze koszty niż koszty dalszego leczenia i w takich rozwiniętych krajach wydaje się, że patrzą na to, co się będzie dalej działo, że lepiej jednak zapłacić za to szkolenie i za te materiały, żeby naprawdę ludzie wiedzieli, że jak się otworzy ten bandaż typu izraelskiego, to tam jeszcze jest jedna folia i że tą folię też trzeba zedrzeć i że jak się to rozwinie, to tam jest taki opatrunek i że taką klamerkę się przekłada ale to, żeby zrobić, to trzeba naprawdę to otworzyć i to sytuacja się zmienia diametralnie, kiedy jesteśmy, choćbyśmy byli w rękawiczkach, to już to się zmienia, ale jeżeli dołożymy do tego taką kamizelkę, jak na przykład tu za mną i plecak, i broń, i różniste atrybuty żołnierza, to staje się czasami tak niemożliwe, że bez przećwiczenia, no to tak naprawdę skazujemy się na porażkę i tego żołnierza tak naprawdę tylko sobie mówimy, że go przećwiczyliśmy, a jest jedna wielka hipokryzja. No ale to jest taka walka, zawsze będziemy tak walczyć z hipokryzją, ale no to się staramy z tą fundacją po prostu przekazać, że jak mamy ćwiczyć, to ćwiczmy naprawdę, a nie róbmy sobie żartów, tak, bo ten czas już skończył się, kiedy mamy udawać po prostu. I też taka może z tego niech płynie może wiedza, czy nauka, czy rekomendacja dla nas, dla medyków cywilnych. Drodzy Państwo, no ćwiczmy te nasze procedury, powtarzajmy, zaglądajmy do tych naszych zestawów i używajmy je. Przed chwilą Kuba powiedział o tym samoratowaniu, o aplikowaniu opasek, aplikowaniu opatrunków. No nie wiem, ile razy w ostatnim czasie każdy z nas wyciągnął opaskę i ją przećwiczył na własnym uniformie, na własnych kończynach górnych bądź dolnych. No i odpowiedzmy sobie sami, ile w ostatnim miesiącu razy żeśmy przećwiczyli to. Tak zostawiam do przemyślenia. Może się mylę, ale takie mam wrażenie, że chyba nie za wiele razy. No a właśnie, a jeśli chodzi o ten sprzęt, w takiej pracy w tej strefie okopowej, tak na początku, kiedy zapowiadałem dzisiaj twoje wystąpienie, bo w takiej przestrzeni właśnie byłeś, czy jest jakoś określone, że tego sprzętu no nie da się mieć więcej niż, jak wyglądają procedury takie wojenne, w których ty funkcjonowałeś? Jaki taki jest must have, bez którego medyk frontalny no nie może wejść do tej strefy gorącej i pomagać poszkodowanym? O jakim sprzęcie, o jakim minimum my mówimy? No tutaj trzeba sobie zdać sprawę, że jeżeli się działa, no tak jak działa się, no to się jest częścią drużyny. Najważniejszym zadaniem drużyny jest wykonanie zadania, czyli wykonanie rozkazu, wykonanie misji. To jest zawsze najważniejsze i tutaj trzeba trochę zmienić myślenie. To cywilnie tutaj to jest inaczej, tak? Tu nie jest bezpieczeństwo ratownika najwyższym priorytetem, ale tu jest wykonanie misji kosztem, tak można powiedzieć, trochę innych rzeczy, innych po prostu naszych trosk, tak można powiedzieć, innych rzeczy, które byśmy jakby zwrócili uwagę, czyli nie pomoc rannemu jest pierwszym priorytetem, ale zrealizowanie zadania. No to jest trudne do przedstawienia się, kiedy się wchodzi w takie struktury i tak naprawdę lekarzowi
no ciężko to jest, no jakby samemu jakby ciężko mi było się przestawić do tego, no ale taka jest wojna, no kończy się ten, no cały romantyzm bycia na tej wojnie, kiedy się zaczyna być w tym miejscu i jest to po prostu nieciekawe, jakby nigdy, no nie trzeba, no wszystko róbmy, żebyśmy nie dopuścili do tego, żeby to u nas było i żeby to nasi bliscy musieli ginąć, żebyśmy musieli ginąć i być po prostu w takich skrajnych emocjach i takiej skrajnej perspektywie, albo braku perspektywy. Podkreślałeś to kilkukrotnie w kilku wywiadach, między innymi taki wywiad, który Państwo możecie znaleźć w Polskiej Agencji Prasowej i w jednej z aktualności po Twoim powrocie było to opisane. Ty dzielisz się swoimi przemyśleniami. Ja za chwilkę wrzucę ten link do tego wywiadu, on jest bardzo ciekawy i ty właśnie o tych rzeczach mówisz, ale raz jeszcze chciałbym wrócić do tego pytania odnośnie tego zapachu. Więc wracając do tego, kiedy działaliśmy w tym, nie zawsze działamy tak samo. Czasami są to zadania wykonane z pododdziałem, który wykonuje, powiedzmy, zadania rozpoznawcze, bądź akurat w tym przypadku mieliśmy dokonać tak naprawdę tak zwanej zaczystki, czyli czyszczenia okopów po szturmie innej jednostki, ale życie pokazuje, że wszystko się zmienia i ci, co mieli robić tylko sprawdzenie okopów, zaczęli sami też okopy szturmować. No i znaleźliśmy się w takiej nieprzyjemnej sytuacji, gdzie tak naprawdę przeciwnik był przygotowany do tego, że będziemy i wkopywanie się pazurami po prostu w grunt, żeby jakkolwiek znaleźć schronienie przed ostrzałem, no było trudne w tamtym momencie. Na pewno takie chwile zostają w człowieku. Ale wracając do Twojego pytania, czyli kiedy idziemy na takie zadanie, gdzie musimy dużo maszerować, bo tam było kilkadziesiąt kilometrów do pokonania i będąc członkiem drużyny nie możemy wziąć całego plecaka leków, niekończącej się ilości płynów, innych wszystkich innych narzędzi diagnostycznych, tylko musimy być częścią drużyny i pomagać tej drużynie. A ta drużyna ma do wykonania zadania bojowe, więc te środki bojowe jako medyk też trzeba pomagać nosić. I ten granatnik, który nie pomaga i przeszkadza, te skrzynki z amunicją w plecaku, tak jakby byliśmy oszczędzani, że jako medycy mogliśmy mieć mniej, ale musieliśmy być częścią drużyny, więc tak naprawdę tego płynu to mieliśmy tylko 1000 ml. Mieliśmy na jednego ciężkiego pacjenta taki zestaw leków, ilość opatrunków, to tak 3 duże, 2 małe, 2 jeszcze mniejsze, hemostatyków 5, 4 Chestsile, 2 igły do odbarczenia odmy. Ja biorę jeszcze EasyIO, bo to bardzo lubię doszpikowe wkłucia i tyle razy jakby nie robię tego na co dzień, żebym po prostu pobierał krew jako po prostu lekarz SOR wykonuje te rzeczy, iniekcje i tak dalej, ale nie mam takiego jakkolwiek wprawy jak pielęgniarka, która wykonuje tego codziennie bardzo dużo, bo ja muszę się czymś innym zajmować. Mamy podział. Ale takie wkłucie doszpikowe bardzo, bardzo polecam, żeby się na tym trenować. A jest to, ja zatrzymam się na tę chwilę, jest to bardzo mało wykorzystywana jest ta bariera taka jednak, że nie zrobimy tego, bo się boimy, że to jest drogie i tak dalej, a osobiście mam zdanie takie, że często dużo łatwiej i szybciej zrobimy tą procedurę wkłucia doszpikowego niż założenia wkłucia obwodowego z nieznanym skutkiem, a tak no ale to jest jakby taka myśl. Oczywiście opaski, które są najważniejsze do tego, które przypominam powinny być jednorazowe. Ja sam swoich opasek mam 2, kiedy idę. Wiem, że to jest, niektórzy mówią, żeby 4 nosić, ale ciężko jest jakby z ułożeniem tego na oporządzeniu, bo plus w plecaku medyka, którym przykładowo na tym zadaniu miałem jeszcze 4 w plecaku. No i zabezpieczenie przed hipotermią i tam właśnie się uczyłem o tym, jak ważna jest istotna hipotermia półrazowa, kiedy my się uczymy też na zadaniach, widzimy jakie wnioski mamy, jak ci nasi pacjenci cierpią, kiedy w środku lata po prostu cali drżą i po prostu nawet już jak dojdą do siebie, mówią, że im tak jest strasznie zimno, a to jest właśnie ta hipotermia półrazowa, która nie pomaga, powoduje, zwiększa krwawienie i śmiertelność tych naszych pacjentów, więc na podstawie tego uczymy się, co jest takie ważne, więc tutaj środki termiczne, żeby zabezpieczyć
folii NRC, no to nie jestem takim zwolennikiem, ale koc, który by był dobry jak najbardziej, albo te zestawy Blizzard jak najbardziej z aktywne ogrzewacze jeszcze bardziej, tylko przypominam, że waga rośnie tak naprawdę, sama kamizelka 6 kg, hełm, jakkolwiek wsparcie drużyny, czyli żeby nieść im te środki, które oni używają, to jest kolejne. No tutaj już limitu nie ma, może 10-15 kg, ile się uda, ile będziemy skłonni, ile będziemy mogli zrobić tego, żeby nie opóźniać drużyny. No i zostaje ten nasz plecak medyka plus nerka, tak działamy, że zawsze mamy te dwa oddzielne źródła jakby tych środków medycznych, gdzie mamy podzielone, w plecaku medycznym mamy tego więcej, a w nerce trochę mniej, bo na przykład na podstawie tej akcji tutaj cały plecak i część takiej właśnie nerki medycznej została zniszczona w czasie tego zadania, kiedy musieliśmy szybko ewakuować się z kolejnego takiego przeskoku z tym naszym rannym, bo po prostu zostaliśmy ostrzelani i nie mogliśmy wrócić do tego naszego zasobu, więc zostało nam tam tak naprawdę koniec końców został nam jeden welflon, jeden cewnik, który i tak wykrzepił już pod koniec, więc już nie mieliśmy jak podawać tych płynów temu naszemu rannemu, bo one zdecydowanie tam pomogły mu w tym, żeby uzupełnić to łożysko naczyniowe na skutek tego wstrząsu krwotocznego, który nastąpił. Więc środki do tego, żeby tego pacjenta zbadać, czy ten stetoskop, to już potem, kiedy znajdziemy chwilę jakiś do mierzenia saturacji, napalcowy czujnik, żeby zmierzyć mu jakkolwiek ciśnienie, latarka, jakkolwiek często się zdarza, że takie choroby metaboliczne wśród takich po prostu żołnierzy są coraz starsi. 60-latek z chorobami serca, miażdżycą, cukrzycą to jest po prostu standard. Często, gęsto trzeba jeździć do żołnierza, który ma atak serca na linię i to też trzeba zrobić, więc w tym naszym plecaku mamy taki zestaw do diagnostyki takich chorób po prostu przewlekłych. Plus ampularium. Ja te ampularium dopasowuję do siebie, trochę mam więcej tam różnych takich leków z cywilnego ratownictwa i z cywilnego SOR-u, żeby właśnie możliwość leczenia takich żołnierzy, którzy nie muszą cierpieć z tego, że akurat mają ranę urazową, tylko cierpią z innych chorób i których nie mogą leczyć tam na miejscu, bo nie mają akurat leków, nie dbali o to i tak dalej, i tak dalej. Więc robi się POZ na pierwszej linii czasami. Śmieszne. Od razu tutaj pojawiło się wcześniej to pytanie od pana Artura, ale może jak jesteś przy tym wątku, to może od razu w ramach komentowania akurat tego momentu, co preferujecie w takich przypadkach przeciwbólowo? Mówimy o ketaminie czy raczej morfina? No, zdecydowanie preferujemy ketamina. Większość tych pacjentów jednak u nas będzie miało ten wstrząs i boimy się tego dodatkowego spadku ciśnienia po opioidach, więc ta ketamina, która nie wiem, czasami u nas nie jest taka, ogólnie to leczenie przeciwbólowe u nas kuleje, jakby patrząc na to i ja jestem skłonny do tego, żeby ten pacjent nie cierpiał na tym SOR-ze, gdzie pracuję. I tak samo jestem skłonny, żeby ten ranny nie cierpiał i jakkolwiek ketamina, która ma wiele zalet, trzeba być przygotowanym oczywiście na te skutki uboczne i tego, że ten nasz ranny może się trochę, że tak powiem, rozochocić, no i trzeba go za bardzo krzyczeć, coś mu się może wydawać, trzeba też być na to przygotowanym, no ale przypadkowo benzodiazepiny, żeby go trochę wygłuszyć, ale taki wachlarz trzeba mieć, jakkolwiek tą ketamina jest jak najbardziej przez nas używana domięśniowo, dożylnie, w jakiej formie będziemy mogli podać, no bo to fajnie brzmi, żeby sobie założyć dojście, ale tam było takie zdjęcie, że właśnie podawaliśmy akurat kwas tremeksomowy domięśniowo podawaliśmy, no bo po prostu nie było możliwości innej. No i tak zrobiliśmy, tak mogliśmy i tyle. I to mięsień naramienny, a tam objętość tego, jak wiemy, tego kwasu jest spora, więc wszyscy mówią, że nie wolno. Może nie wolno, no. Żeby nie było bólu, ale kurczę, nie czasami się tego, fajnie się to mówi, ale w tamtym momencie jednak instynktownie chcemy zrobić to jak najszybciej, żebyśmy mogli jeszcze żebyśmy mogli przeżyć ten ranny też. Drodzy Państwo, komentujecie naszą rozmowę dzisiejszą. Bardzo za to dziękuję, bo zawsze ogromnie nas cieszy, kiedy
prowadzimy dyskurs tutaj z naszym gościem, a równolegle dzieje się jeszcze coś również poza tym, co tutaj widzicie, dzieje się w komentarzach pod wydarzeniem. Wcześniej powiedziałeś, drogi Kubo, że mamy do czynienia nie tylko z młodymi, dwudziestokilkuletnimi mężczyznami, którzy są żołnierzami, ale mamy też do czynienia z mężczyznami po 60 roku życia, którzy mają również swoje choroby współistniejące i tutaj jest z nami dzisiaj Jagoda Mikołajczyk. Jagodo, najserdeczniej Ciebie witam, bardzo się cieszę, że Cię widzę. Napisała Jagoda taki komentarz, czyli POZ nawet na pierwszej linii frontu nie omija. To z pewnością taki dobry komentarz do tego, co napisał, czy powiedział Kuba i bardzo za ten komentarz dziękuję, no bo to jest fakt, no bo nie mamy tylko wysportowanych superchłopców, tylko mamy również mężczyzn, którzy mają również swoje problemy ze zdrowiem. Ci wysportowani superchłopcy już nie żyją. Tak jest niestety. Tak. Kolejne pytanie, Wiktor, za chwilkę odnośnie eksocylu i pewnych rzeczy, ale właśnie pojawiło się coś, co od pana Artura chciałbym, żebyśmy trochę o triażu rzeczywiście porozmawiali, bo ewakuacja, o tym wszystkim, co żeśmy rozmawiali na początku, nawet ty sam taki kierunek przyjąłeś, ewakuację rannych od linii zero aż po specjalistyczne leczenie szpitalne, no ale też powinniśmy poddać jakiejś ocenie, striażować pacjentów, jeżeli mamy ich kilku. Często w wywiadach podkreślałeś, że spektakularnych ran postrzałowych ci pacjenci nie mają. To są efekty raczej eksplozji ładunków wybuchowych, czy różnego rodzaju rakiet, różnego rodzaju rur RPG. Nie wiem, nie znam się na tym, nie jestem wojskowym, ale takich, o których my moglibyśmy sobie wyobrażać, jest znacznie mniej. Więc jak z tym triażem, jak się za to zabrać w tej strefie okopowej? Więc no, praktycznie wygląda to tak, że w tym okopie staramy się jak najprędzej, jak najszybciej tych rannych ewakuować. Na rękach sami przyjdą, środkami ozbrojonymi, czyli takimi różnymi, na przykład M113, takim pracowaliśmy, postsowieckimi BRDM-ami, różnymi jego odmianami, ale ci ranni trafiają potem na przykład do takiego, gdzie są tych karetek jakby, jest tak, że tych rannych się wsadza, tak na przykładzie właśnie spod Robotyny, gdzie pracowaliśmy. Tam punkt medyczny wyglądał tak, że dostawaliśmy informacje, że są ranni, że zostali ranni i to było około 300 metrów od linii frontu. Podjeżdżał trochę za taką właśnie miejsce, przedzielone pola, takim miejscem, gdzie są posadzone drzewa, taka miedza, ale obsadzona jakby drzewami, posadka, tak chyba to się nazywa właśnie w języku ukraińskim. I tam ci ranni zostawali do nas albo przytargiwani, albo sami przybiegali, albo ci w gorszym stanie zostali przynoszeni przez kolegów z pododdziału, albo sami musieliśmy po tych samych tych naszych rannych iść. I wygląda to tak, że ci ranni są ładowani jeden na drugiego do takiego właśnie środku, jak na przykład M113, czyli lekko opancerzony transporter, lepszy lekko opancerzony transporter niż noszenie na rękach bądź wierzenie pick-upem. Chociaż niestety teraz jest to tak strasznie wskutek nasycenia dronami, że wyjechanie jakiegokolwiek transportera opancerzonego lub środka takiego właśnie typu transporter czy typu czołg, to ściąga tak masywną reakcję przeciwnika, że naprawdę trzeba się teraz zastanawiać, w jakich porach można ewakuować te rannych. Ale to jest osobny problem, bo to się zmienia, te pole walki 2 lata temu, kiedy ja zaczynałem, a pole walki, które teraz jest, kiedy pracujemy tutaj pod Łymaniem, zmienia się diametralnie. I to też trzeba mieć na to jakby swoje trzeba wyciągać z tego wnioski, bo to te wnioski, które mieliśmy przed 2 lat, się zmieniły i teraz mamy trochę nowe pomysły. Ale kontynuując to po prostu ci ranni są w tym miejscu zabezpieczani przez medyka bojowego, który dokonuje tego triażu przed tym transporterem i w czasie wsadzenia ich do tego. I wtedy następuje start i tu nie ma czasu, że się zatrzyma ten środek transportu, tylko trzeba działać tu i teraz, więc faktycznie z tymi super krytycznymi rzeczami, zatrzymanie krwawienia, tak naprawdę care under fire jest wykonywana tu przy tych właśnie
przy tych środkach ewakuacji, jeżeli nie została wykonana wcześniej. W przypadku takich, kiedy ranny do nas przybiega z raną szyi, no to staramy się to zabezpieczyć. Kiedy przybiega bez opaski uciskowej, a może bez opaski, to też w tym. Ale potem, kiedy już ładujemy się do tego, jest zawalony ten cały transporter tymi rannymi i musimy się tam przebijać trochę między nimi i jakkolwiek wśród tych jęków znaleźć tego rannego, który krwawi, który powoduje, że tak naprawdę chodzimy we krwi w tym naszym transporterze, no to ten triaż, a taka droga może trwać i pół godziny, czyli dużo okresu. No ale dojeżdżamy, powiedzmy, że udało nam się tego rannego zabezpieczyć, to następny triaż trwa w takim miejscu już oddalonym, na przykład 5-6 kilometrów, gdzie dojeżdżają takie karetki przemalowane na zielono, czyli takie zaadaptowane jakby środki, które przewożą już do tego szpitala, który jest tam 20 kilometrów, czyli dalsze 15 kilometrów od linii frontu, gdzie już lekarz, gdzie jest obstawa anestezjologa, gdzie są sale operacyjne, gdzie już można wykonywać takie naprawdę operacje, których by się nie powstydziły specjalistyczne ośrodki i one są wykonywane tam. To jest przykład organizacji pod Robotynę sprzed 2 lat. Teraz się to trochę zmienia, ale to jest dobry przykład, wydaje mi się. I tak naprawdę taki triaż, taki prawdziwy jest wykonywany przy wejściu do takiego szpitala, gdzie siedzi taki lekarz doświadczony, z pomocą ratowników wykonuje ten triaż. I tak jak w cywilnej służbie zdrowia, tak jak na SOR-ze, tych takich zielonych, tych takich pacjentów, którzy przyszli i tak nie wiadomo po co, jest najwięcej. Ale tutaj tych najwięcej jest pacjentów tych właśnie po urazie takim, gdzie oni są w takim stanie szoku, gdzie byli jakby narażeni na tę falę uderzenia po falę ciśnienia, która następuje po wybuchu, czyli mają objawy takiego wstrząsu mózgu, gdzie są zagubieni, nie wiedzą co się dzieje, wymiotują. I tych pacjentów, oni są jakby i tutaj następuje triaż z tymi pacjentami już średnimi i tymi takimi krytycznymi z ranami klatki piersiowej, głowy, z silnymi krwotokami. Więc jeżeli o to pytałeś, to tak to się wykonuje. Nie wiem, czy to o to chodziło, ten triaż? Na szczęście To było widać, kiedy, wiecie, to tak to z falami, to impulsowo działa tak jest okres, kiedy się po prostu leży i wydaje się, że nic się nie dzieje. Tak naprawdę super spokojne miejsce, ale tak naprawdę wszystko się zmienia w jednej chwili, kiedy następuje albo natarcie wojsk ukraińskich, albo natarcie wojsk rosyjskich. I wtedy tych rannych na przykład spływa kilkuset do takiego punktu w czasie kilku godzin. No i tak to jest. I teraz to jest naprawdę wyzwanie. Wtedy praca w takim miejscu, żeby naprawdę znaleźć tych, którym można pomóc, odsortować tych, którym już pomóc nie możemy. No i żeby tak trochę decydować, tak się trochę dawać szansę i tak Pana Boga się trochę bawić. No ale to taka rola jest też tej osoby, która tam jest, czyli rola lekarza, żeby to zrobić, żeby pomógł tym, którzy mają szansę na pomoc. A żeby pomimo presji, która jest często, bo oni są często, to wiecie, to jest chaos, to nie jest wszystko tak zorganizowane i taki chaos pewno jest zawsze w jakichkolwiek armiach świata, że koledzy z oddziału wymuszają na tobie, żeby zająć się akurat nim. No i to jest trudna sytuacja i trzeba mieć po prostu doświadczenie w tym, żeby sobie z tym A czy jest właśnie coś szczególnie, co mógłbyś rekomendować nam, medykom, którzy mogą się spotkać z sytuacją, ze zdarzeniem mnogim, zdarzeniem masowym, gdzie jedną bądź dwie szczególne rekomendacje mógłbyś nam tu w tym momencie podpowiedzieć, kiedy jesteśmy na etapie triażu. Za chwilkę porozmawiamy o samym medawaku, ewakuacji, o tym wszystkim, ale gdybyś miał coś szczególnego znaleźć z tych swoich doświadczeń, co dotyczy triażu, to co to takiego by było? No, wydaje mi się, że tak jak w tych niektórych systemach oceny w triażu jest ocena oddechu i czy oddycha i tam jak oddycha i różne inne parametry, to faktycznie najbardziej się po prostu te systemy sprawdzają w tej trudnej sytuacji, kiedy podchodzimy do tego rannego i staramy się po prostu potrząsnąć nim, zobaczyć, czy jest ok, czy nie. I taka ocena świadomości na wizus szybko i na tej zasadzie, jeżeli jest kilkuset tych rannych, kilkudziesięciu trudnych, ciężkich, to tylko tak się da zrobić. Czyli rezygnuję z oceny na przykład, czy ma tętno, czy nie ma i czy jak oddycha i ile razy oddycha, tylko polegając na tym podświadomym swoim już jakimś tam doświadczeniu, które się wyrabia z pracy, tak samo jak ty pracujesz, to jestem praktycznie pewien, że
w większości przypadków dobrze oceniasz pacjentów, że widzisz go na wejściu i nie musisz więcej robić i ty już możesz dać mu kolor. I to chyba tylko trzeba byłoby postawić w tę rolę triażysty, który ma doświadczenie i ma zaufanie kolegów. I tak bym chyba to zrobił, żeby zdać się na to, żeby skupiać się tylko na najważniejszych, czyli może chodzić, nie może chodzić, jak chodzi, ale to się dokonuje w ocenie kilka, tam to są sekundy, tak, kiedy my to podchodząc do tej osoby, zwracając uwagę, jak na nas patrzy, czy na nas patrzy i czy jaki to jest wzrok, czy w ogóle, czy to nie jest taki wzrok pusty tak naprawdę i wiadomo, my już widzimy, że nie ma tu kontaktu, tak? Mimikę twarzy, no i my zwracamy na to. Podświadomie chyba tak jesteśmy skonstruowani, no tak wydaje mi się jest w tych mądrych książkach. Czyli zgodzisz się ze mną, że z szacunkiem dla naszych wszystkich kolegów i koleżanek, które dopiero zaczynają tę przygodę ratowniczą, raczej rola triażysty, osoby tego triażera powinna być rekomendowana osobie o już sporym doświadczeniu zawodowym. No, tak. Takim doświadczeniu, żeby miała też zaufanie. To jest problem w polskim systemie zdrowia, że nikt nie chce na siebie wziąć tego funkcji odesłania tego pacjenta. Swoje kolego, to nie musisz tu być, tak? Daj sobie spokój, pójdź sobie do tej innej opieki, do tej nocnej, świątecznej opieki, tam będzie twoje miejsce. Nikt nie chce brać, bo a nuż widelec, raz na 1000 będzie ktoś, kogo przeoczymy. No. Nie wiem. Wydaje mi się, że tutaj trzeba byłoby bardziej porozmawiać, czy dla tego 1000 ten system i tak potem jest niewydolny i tak nie działa, a jak to pomyśleć, tak? Nie wiem. Nie, ciężko mi powiedzieć. Ale na wojnie nie ma takich rozterek, na wojnie jest po prostu, tutaj jest, prostują się, jedne rzeczy się komplikują, a jedne się prostują. Pamiętam, kiedy byłem w Śląskim Uniwersytecie Medycznym, dokładnie w Zabrzu, w Centrum Symulacji Medycznej, i tu pozdrawiam całą ekipę, którą tam miałem okazję spotkać i zobaczyć i poznać. I tak jak drodzy Państwo już dzisiaj powiedziałem, tam Kubę słyszałem, poznałem i te opowieści czy doświadczenia, o których opowiadali twoi goście, których zaprosiłeś, to oni dzielili się wieloma swoimi doświadczeniami bardzo trudnymi. Na pewno jednym z takich jest samo podjęcie tego procesu ewakuacji, tego medevaku. Jak w kilku zdaniach mógłbyś opowiedzieć o tym takim procesie przygotowania, że tak zaopatrzony żołnierz ranny, tak poddany procesowi triażowania, nadaniu pewnych priorytetów, będzie w sposób następnie ewakuowany z tej najbardziej newralgicznej linii działań wojennych, no żeby właśnie przekierować go do postępowania wewnątrzszpitalnego opieki specjalistycznej już w bezpiecznym miejscu, o którym opowiadali właśnie lekarze wojskowi w kwietniu na Siumie. No ta ocena i to zaopatrzenie i to właśnie tutaj posłużę się właśnie tym przykładem tego punktu stabilizacyjnego, rozwiniętego punktu specjalizacyjnego, to jest szpitala, gdzie wykonywano tą opiekę i tam też wykonywano najbardziej pilne zabiegi z laparotomią, z torakotomią ratunkową, włącznie z zabiegami naczyniowymi. Tak naprawdę, jeżeli tego by nie było tam, to ci ludzie by nie przeżyli, czyli ten triaż można wykonać, ale ten transport potem, który trwa, jest na przykład na Ukrainie realizowany pociągami, powoduje po prostu wiele konsekwencji negatywnych, takich, że ci, którzy nie byli dobrze zaopatrzeni na tej pierwszej linii i nie trafili do odpowiedniego miejsca szybko, no to ich szanse maleją do zera praktycznie i efekt leczenia na przykład tych wszystkich urazów, kończyn, no to są te rzeczy, które najbardziej ja jestem jakby zaznajomiony z tym, są po prostu słabe i nic nie daje. Potem terapia pod ciśnieniem, zakładanie opatrunków tak naprawdę kończy się na szybkiej amputacji i spisaniu takiego żołnierza po prostu jakby z takiego stanu osobowego armii, czyli porażką osiąga porażkę taki system, no oczywiście. Mówię o tych, których można byłoby uratować.
ale trzeba sobie też powiedzieć, że w takiej skali nie da się zapewnić dobrej pomocy mikrochirurgicznej, z bardzo specjalistycznej wiedzy, bardzo specjalistycznym umiejętnościom już potem dla tych wszystkich żołnierzy. To też bardzo istotne jest, to właśnie byłby ten triaż z odtrącaniem takich przypadków. Może tak, może nie, raczej na takich tylko tak. Co jakby w warunkach pokoju możemy dużo podejmować prób i jakby starać się, żeby po prostu pomagać też takim, no nie w pełni rokującym pacjentom, ale tam to jest już niemożliwe. A gdybyś tak mógł zastanowić się, Kuba, co właśnie w tej fazie transportu, kiedyś jednym z odcinków naszych w NT Live był Critical Care Transport i tam o tym CCT opowiadał Michał Winter z Falk Medycyna. On opowiadał o pewnych standardach, które są i one oczywiście, drodzy Państwo, dotykają ratownictwa cywilnego, ale też Michał zwrócił uwagę na kilka takich zasadniczych elementów w tym transporcie CCT. To jakie w Twojej ocenie są najważniejsze elementy tego transportu, szczególnie przedłużającego się? Sam powiedziałeś, że to może trwać. Jakie są najbardziej newralgiczne elementy? Może ja powiem o tym, czym się zajmuje fundacja, bo my się zajmujemy medevakiem stricte, kasevakiem, przepraszam, już medevakiem nie wchodziliśmy w to, bo inne osoby się tym zajmowały, ale myślę, że tutaj właśnie pokazuje, że ten medevac może się przedłużyć do kilku godzin i tam już powinniśmy mieć nie tylko puszkę, czyli pustą puszkę, jakim jest M113, gdzie po prostu są fajnie, jak jest po prostu jakieś nosze są, a nie tylko podłoga transportera opancerzonego, ale tak jak my to realizujemy w fundacji, możemy pokazać takie zdjęcie, gdzie jest wnętrze naszego, jakby jednego z naszych samochodów, którym ewakuujemy rannych, to powiem, co po prostu my używamy i jak chcemy zaadaptować taki po prostu kasevac i jak według nas powinny wyglądać takie pojazdy, które, to jest jedna z naszych bardzo istotnych rekomendacji, że nie karetki Iveco czteronoszowe, takie kontenery, które wywrócą się na zakręcie tak naprawdę, ale szybkie, małe pojazdy, najlepiej opancerzone, gdzie można przetransportować 1-2 rannych, które mogą wjechać, skryć się, są łatwo do zakamuflowania. To jest potrzeba tak naprawdę, a nie takie karetki do włożenia po prostu. Takie wozy drabiniaste niestety. Więc nie wiem, może nam się uda pokazać. Ja bym na za chwilkę nad tym pracuję. Dostałem to od Ciebie dosłownie parę chwil przed rozpoczęciem, ale już za moment mówimy o tym zdjęciu, gdzie jest wnętrze pojazdu, gdzie po prawej i po lewej stronie są zasobniki, czerwone lampy i zdaje się, że nosze rozskładane. O tym zdjęciu mówimy, tak? Nie będzie tam jakby dla ludzi, którzy jeżdżą w zespole ratownictwa, nie będzie to jakby jakieś zaskoczenie, bo staramy się po prostu zrobić taką karetkę offroadową, tak to bardzo ładnie powiedzieć, gdzie staramy się w takich ciasnych przestrzeniach, gdzie trzeba na kolanach, ciasno, bardzo trudnych miejsc, jakby ja wiem, że jak ciężko jest czasami założyć w kucie w karetce, no to tak jak jedziemy po prostu po drodze czołgowej, no to tak było jeden z naszych samochodów przed tym, jak został zniszczony. No to życie tych naszych środków transportu jest niestety bardzo krótkie i to pożera masę środków, bo wszystko musimy budować od nowa, ale bez tego nie możemy tych chłopaków wyciągnąć stamtąd. I dlatego prosimy Was, jak możecie, to wesprzyjcie nas w tym. Ale tutaj widzimy, to jest jeden z naszych tak, środków ewakuacji, którym ja też miałem możliwość pracowania. To jest akurat Nissan Pathfinder, gdzie jest zaadaptowany i zabudowa taka zrobiona, podstawowa oczywiście, ale ten monitor, ten trauma wall, gdzie te wszystkie takie najbardziej potrzebne rzeczy mamy, od opatrunków, po diagnostykę, wkłucia, płyny, ogrzewacze do płynów, istotne, jak ja mówiłem, ta hipotermia i tyle razy właśnie, ale to trzeba właśnie przeżyć i zobaczyć tego rannego, jak nam na rękach umiera, nie z tego powodu, że się jakby nie zabezpieczyliśmy go od tej strony takiej, tylko nie zabezpieczyliśmy go termicznie, mimo tego, że było gorąco, to po prostu on zapomniał o tym, że jest gorąco i jego ciało reaguje tak na ten pourazowy stratę krwi i uraz tak, że po prostu ta krew nam
nie chce krzepnąć i nam się po prostu wykrwawia. Mimo tego, że zrobiliśmy wszystko tak, jakby powinno być, to zabezpieczenie termiczne tego żołnierza jest bardzo istotne i to jest trudne do zabezpieczenia. No ale więc te podgrzewacze płynów mobilne, ten monitor, też staramy się tego tlenu zapewnić mu, czyli te takie wojskowe SAROS-y, czyli generatory tlenu, zagęszczacze tlenu, które po prostu używamy. One ten przepływ mają 3-litrowy, to jest mniej jak można powiedzieć, no takie trochę żarty, ale tak naprawdę w tym momencie to, co możemy zrobić, to tylko tyle, bo nie możemy wziąć tej butli naszej z tlenem na tą misję, no bo ciężko mieć taką bombę tak naprawdę pod siedzeniem. Czyli ta zabudowa, ten monitor, te światło czerwone, żebyśmy mogli pracować nad tym naszym chorym, te środki ochrony przed hipotermią, leki. Czy są jakieś No i istotne, słuchajcie, to jest bardzo ważne, bo to tak musi być ułożone, że wiemy, gdzie to jest i tutaj jest jeszcze większy, jakby cała sprawa tego, że to się koncentruje na tym, żeby mieć to przećwiczone, gdzie co jest i żeby umieć się w tym obracać. Tak jak w karetce mamy, też trudno to jest i trzeba się zaadoptować, żeby wiedzieć, gdzie co jest. No to tak tutaj to jeszcze ma większe znaczenie, żeby w tym ścisku, gdzie jest ten nasz ranny, który krzyczy, jest ciemno, brudno, te błoto, jest ta jego broń, którą trzeba zabezpieczyć i 1000 różnych rzeczy w tym takim ciasnym miejscu, starać się zapewnić mu tą opiekę i po prostu te rzeczy, które tu używamy, które były dla nas robione przez naszych zaprzyjaźnionych partnerów, muszą działać tak, żeby było po prostu efektywnie. To jest taki układ i można powiedzieć, że błahy, ale to, z której strony jest ten tlen, z której strony jest ten monitor i gdzie jest ten włącznik do niego i gdzie jest SAK, fajna rzecz. To ma znaczenie, tak? I tak naprawdę przygotowanie tego wszystkich pierdółek jest tym bardziej istotne w takich stresujących sytuacjach, gdzie nie ma czasu na to. I to jest właśnie ten trening, o którym mówię, czyli ten trening od tej opaski, prawdziwy trening, a nie tylko tam udawanie. Powiedz mi, czy można byłoby w tym momencie się pokusić o takie stwierdzenie, że na przykład to, co przed chwilą widzieliśmy na zdjęciu, to te zasobniki, monitor, te elementy, o którym nam przed chwilą opowiedziałeś, przepraszam, zostały stworzone na podstawie pewnej dobrej rekomendacji, że to się sprawdziło i to działa i można byłoby ten system powielać na X pojazdów i to jest optymalnie dobrany zestaw tego, co jest nam potrzebne przy takim transporcie takiego poszkodowanego. Czy to jest bardzo uznaniowe między zespołami ewakuacji, że u nas działa to tak, a tam w ogóle dalej to jest to w ogóle w inny sposób przygotowane. Znaczy to jest taka nasza fundacyjny setup, Okay. Jeżeli o to by chodziło. No bo tak naprawdę nie ma takiego czegoś, żeby był to jeden system taki, który święty obowiązuje na Ukrainie. To są właśnie jakieś tam nasze doświadczenia i to wydaje nam się jest cenne, że przekazujemy takie konkrety, te samo mięso, żeby powiedzieć tym osobom, bo skupiamy się też już nawet nie na CLS-ie, żeby szkolić, tylko chcielibyśmy pomagać w tym organizowaniu tej opieki już nawet wyżej, żebyśmy mogli być takim organem doradczym trochę wyżej na podstawie tych naszych doświadczeń, tych setek rannych, którym pomagaliśmy, różnych, ciężkich, lekkich, średnich, to jakieś mamy swoje pomysły i wydaje nam się, że to jest ta wartość, którą chcielibyśmy przekazać. I może ten pomysł ktoś rozwinie ten pomysł, no bo przecież o to chodzi, żebyśmy się jakby dyskutowali i szukali nowych rozwiązań i bo tak naprawdę gro tych gadżetów jest faktycznie pochodzi, większość to ratownictwo jakby taktyczne, no to ze Stanów pochodzi, tak, to jest to miejsce, gdzie to wszystko jakby pochodzi, no i my od nich musimy teraz wziąć, a trochę teraz przechyla się ta szala, że tutaj na wschodzie i ta sprawa i Ukraińcy swoje doświadczenia wyciągają i fajnie by było przy tym być, żeby nie być, po prostu nie obudzić się już teraz po prostu jako ten gorszy brat, tak? Jak kiedyś było tak, że my jeździliśmy patrzeć i Ukraińcy po prostu byli dla nas jako taki, że my ich pouczymy i że im teraz powiemy, to tak
się zaczyna zmieniać. No Jasne. bo to oni zaczynają być po prostu na skutek doświadczeń, tego trudnego doświadczenia, być dla nas istotnym partnerem, który nam może coś podpowiedzieć, a nie tylko my im, tak jakby. Jestem przekonany, że takie rozmowy z takimi osobami czy wolontariuszami fundacji, różnych organizacji pomocowych są bezcenne, bo tak jak powiedziałem na początku, drodzy Państwo, bardzo bym nie chciał, żebyśmy takie doświadczenia mieli z własnego naszego kraju. Pojawiło się wcześniej to pytanie, ale jeżeli jesteśmy przy tym, w tym momencie, kiedy ja zapytałem o te standardy, na przykład przygotowania pojazdów, to pani Justa wcześniej zadała takie pytanie, czy jest możliwość uzyskania szkolenia przez fundację, w międzyczasie szkolenia niecywili. To chyba dobrze pasuje pod to, bo jeżeli waszą taką dobrą praktyką, sprawdzonym systemem okazało się wyposażanie takich pojazdów, czy na etapie szkolenia wolontariuszy, na etapie przygotowania wolontariuszy do wyjazdów na wojnę, już jest to w ramach ćwiczeń, w ramach treningu przygotowywane? Tak, no ten proces jest długi, staramy się jakby, żeby ci ludzie byli przygotowani do tego i nie ukrywam, że najlepiej tutaj, jeżeli mamy ludzi, którzy mają doświadczenie w medycynie cywilnej, to skutkiem, to dużo łatwiej mają, tak, przejść przez te wszystkie rzeczy, takie przygotowanie taktyczne, fizyczne. Fizyczne przygotowanie jest po stronie kandydata, to też tego się nie da zrobić w jeden dzień. To też kwestia, żeby być w stanie fizycznym do tej ciężkiej roboty, którą jest po prostu targanie tego rannego i tak naprawdę przygotowanie tak samo ratuje życie, jak dobre szkolenie odnośnie takiego jakby jakkolwiek teoretycznego i praktycznego, ale to przygotowanie fizyczne pozwala zredukować stres, być bardziej odpornym i tak dalej, więc to też jest istotne, więc nie mówię, że tutaj jesteśmy po prostu komandosami, ale ważny to jest efekt tego, żeby sobie ufać i być w stanie jakby fizycznie przetrwać i żeby to nie było decydującym czynnikiem, dla którego coś się może nie udać, bo byliśmy zbyt zmęczeni, żeby zareagować odpowiednio w chwili, kiedy nastało zagrożenie. Więc wracając do tego pytania, ćwiczymy na tym sprzęcie, który używamy, na tym setupie, na tych wszystkich sprzętach. No i wracając na przykład do tego ogrzewacza płynów. To, co się nie przećwiczy, to nie wyjdzie, więc samo takie szkolenie, i tu mówię o szkoleniu, że samo taki zestaw tych jednorazowych adapterów do tego, żeby przetoczyć płyn podgrzewany w tych takich podgrzewaczach mobilnych, to kosztuje kilkaset złotych, więc dlatego mówię o tym, że to jest i tak jakby tańsze niż życie i zdrowie, tak, które nie jest wartością bezcenną. Tak, wracając do tego. Proszę Państwa, za chwilkę oddam Wam absolutnie głos i będziecie mogli te pytania wszystkie do Kuby zadawać, więc jak macie konkretne techniczne rzeczy, czy o leki, czy o osocze, czy plazmy właśnie, czy inne, za chwilkę ta przestrzeń będzie dla Was. Ale myślę, że jeszcze dosłownie kilka chwil chcielibyśmy zająć Państwu tym, żeby pokazać kilka fotografii, na podstawie których można byłoby tutaj klamrą spiąć już po tym wszystkim, co było mówione dzisiaj przez Kubę, bo mówiliśmy o tych priorytetowych działaniach w tej strefie okopowej. Mówiliśmy w kilku zdaniach o punktach stabilizacyjnych, było wspomniane o tych zapleczach polowych, aż po same zabiegi bardzo specjalistyczne, rekonstrukcyjne w klinikach urazowych. Jak już Państwo wiecie, Kuba jest w trakcie programu specjalizacyjnego właśnie z ortopedii, to jest jego kierunek. I tutaj może to jest ten czas, żeby pokazać kilka zdjęć, które przygotowaliśmy, czy chciałbyś to zostawić na późniejszy czas naszej rozmowy? Nie, tylko chciałem powiedzieć po prostu, że nawet samo to przygotowanie, żeby w Polsce było odpowiednia ilość osób, które mogłaby leczyć tego typu rzeczy, leczyć z dobrym efektem, nie ma dużo takich osób. Więc jeżeli się nam wydaje, że jesteśmy choćby od tej strony profesjonalnej, że byliby u nas osoby, które umieją to robić, żeby taką zniekształconą kończynę z ubytkami tkanek, kości leczyć, to nie jest prosta sprawa. Tu jest przykład takiego urazu. Tu jestem właśnie u kolegów Ukraińców, uczę się tego,
z jednej strony staram się opowiedzieć o tym, co w tym cywilnym szpitalu w Polsce ja mogłem się nauczyć, to tak oni mi pokazywali, co mogą się nauczyć. No i to jest taka właśnie rana już po paru miesiącach po urazie, gdzie była robiona fasciotomia, czyli zabieg ratunkowy, jak pewnie wiecie, bo większość medyków jest tutaj. Zabieg ratunkowy, który pozwala uratować takie kończyny, których rośnie ciśnienie między przedziałami mięśniowymi na skutek urazu i trzeba wykonać takie cięcie. No i tu mamy komplikacje potem. Tu był uraz no i tutaj mamy taką jakby anatomię stawu skokowego. I taki jest, wiecie, tutaj taką historię po prostu powiem, że tak naprawdę ta noga jest do amputacji, to się nie dało wiele zrobić. Ale żołnierz mówi, że nie. I zakładaliśmy po prostu opatrunki takie ciśnieniowe, czyściliśmy tą ranę i dalej po prostu pracowaliśmy, no bo życie jest też takie, że to różne są rzeczy, nie wszystko tak jest jakby do decyzji już tych dalszych, że jednak ten pacjent jeszcze ma coś do powiedzenia, że nie od razu ucinamy tą nogę, tylko staramy się im tak mimo wszystko ratować, chociaż czasami jest to walka już narazić może go tylko na niebezpieczeństwo. No ale to są takie trudne rzeczy i to właśnie jest to koniec końców, to się kończy właśnie taka rana na froncie, kończy się o tak właśnie, bo to jest trudne do leczenia. To są kolejne urazy, to już są właśnie, to jest ten drugi koniec, czyli te leczenie specjalistyczne. No tak wyglądają urazy po minie i kiedy nie udał się przeszczep i tak dalej, i tak dalej. No i to jest trudne, długoletnie leczenie, długomiesięczne, czasami kilka lat to trwa, z okresami, kiedy się coś uda, z okresami, kiedy coś nie uda, czyli tego leczenia, że tutaj postaramy się zrobić jakiś przeszczep, tu postaramy się przenieść trochę tkanek, ale pomyślcie, jak dużo to zabiera środków, sił i środków, żeby to wykonać, a skala wojny jest przytłaczająca i jak musielibyśmy rozwinąć na przykład nasz system, żebyśmy mogli takich ludzi leczyć. A to przecież jest, tak, na zapleczu, bo co z nimi zrobić, tak? Trzeba im zapewnić godne leczenie i zrobić wszystko, żeby to było na poziomie. Więc samo to jakby jest trudne. No tu jest właśnie fragment, jak ta stopa wyglądała po przeszczepie. To była próba przeszczepu skórno-mięśniowego, który się nie przyjął. No, to próba leczenia. To wygląda strasznie, ale to była próba zasłonięcia tego ubytku. Takiego ubytku nie ma jak zasłonić. Albo się utnie taką nogę, albo się wykona przeszczep. A to ten przeszczep się nie udał. I taka jest to właśnie jakby długomiesięczne leczenie w szpitalu. Jest jeszcze jedna fotografia, na której będziemy widzieć część sali dużej. Będzie stół, na którym leży ciało pacjenta. O tym warto też opowiedzieć, bo to też pokazuje, jak bardzo w skomplikowany sposób należy wykonać jeszcze bardziej skomplikowane procedury w warunkach, które nie zawsze oddają to, co byśmy chcieli. W każdy możliwy sposób zapewnia się tę opiekę specjalistyczną, która też w wielu miejscach w Ukrainie została też poddana atakom. Co widzimy tutaj na zdjęciu? No wiecie, to jest już ten właśnie wysokospecjalistyczny szpital. No to, co jest różne, to oni mają różne środki. Teraz trzeba jakby patrzeć na to, jakie oni mają możliwości finansowe, jak mogą sobie radzić. Tutaj jest pacjent, który właśnie ma zewnętrzne zespolenie po poranieniu, po złamaniu i po urazie na skutek po prostu ostrzału, ale chodzi o to, że ta sala to jest jakby już wysokospecjalistyczna sala, ale jakby patrząc na to, jakie oni mają możliwości, jakie mają zarobki, ile oni zarabiają i jakie jest możliwości kraju, który tak naprawdę jest zamrożony, nie ma ludzie nie płacą podatków, nie działa przemysł, jak to funkcjonować ma, no to tak sobie dobrze funkcjonują. To jest po prostu przykład jednego z zabiegów, który wykonuje się na przykład w winnicy, ale fajnie, ja tam wysłałem Ci też zdjęcie z punktu stabilizacyjnego, jak różne jest to miejsce. Już właśnie... Żeby porównać, to jest właśnie szpital, a jak wygląda taki punkt i to jest właśnie inne miejsce. To jest miejsce, w którym byłem, no i akurat teraz właśnie pracujemy w podobnych warunkach. Akurat ten punkt, który będzie już został zniszczony, ale miałem możliwość pracowania tam w marcu, przełom marca, kwietnia. To był taki punkt, wysunięty punkt z pułkiem Azow, o tutaj. I to jest właśnie miejsce, gdzie jest praca to jest
jest, to jest amputacja urazowa kończyny tu na poziomie muda tutaj, co widzimy, taki kawałek tkanek takich już, no i tam kawałek nogi, więc tak wygląda miejsce, gdzie wykonuje się taką pierwszą ocenę i pierwsze takie prawdziwe interwencje, które mogłyby uratować tego naszego rannego, począwszy od takiego debriefmentu rany, czyli stabilizacji debriefmentu, no i stabilizacji na przykład oddechowej, gdzie się intubuje, gdzie się wysyła tych pacjentów potem dalszą drogę około 2 godzin, czasami taka ewakuacja trwa przez taki las, no to akurat las jest, gdzie był las, no to już inna sprawa, już teraz tego lasu też został już mocno zmieniony. No w każdym razie ta ewakuacja potem z takiego punktu może trwać do 2 godzin jeszcze do szpitala, czyli trzeba tego pacjenta tutaj zabezpieczyć i zapewnić mu to, żeby przeżył, dążył do tego szpitala, który już może mu zapewnić taką już pełni opiekę. No w tym miejscu wykonywaliśmy na przykład torakotomię ratunkową. Tu by się otwierało też brzuch. Tutaj dokonywaliśmy akurat w tym miejscu amputacji kończyny urazowej. Trzeba było po prostu zabezpieczyć naczynia krwionośne, sformować jakkolwiek kikut i wysłać tego rannego dalej. Ale to są właśnie, tak wygląda punkt, który jest 5 kilometrów mniej więcej od linii frontu, gdzie są ci ranni przewiezieni w miarę możliwości, tak jak sytuacja taktyczna pozwala, po jakimś czasie tak naprawdę od urazu, gdzie jest pełny zespół taki już medyczny, czyli jest chirurg, czy to ortopeda, czy chirurg ogólny, jest anestezjolog, 2 czy 3 osób, 2 czy 3 osoby z personelu, czy to są ratownicy, czy to są pielęgniarki. No i tam wykonywana jest po prostu taka praca, składane są drenaże, jest wykonywana ta intubacja, jakkolwiek stabilizacja, tam się toczy krew i to nie jest, krew się toczy też wcześniej, ale w tym miejscu jest po prostu standardowo jakby do tego dostępna taka krew grupy, którą możemy przetoczyć każdemu. I tam właśnie można już powiedzieć, że tam się właśnie dzieje ta miejsce, gdzie już tak standardowo było zorganizowane udzielanie pomocy, która faktycznie zmieniała sytuację. Tak? Nie było to tylko takie walka jakby z tym, co się stało i tamowanie krwawienia i czekanie i modlenie się, żeby tylko dojechać, tylko już tam można było dokonać jakiejkolwiek tam interwencji, która niosła jakby poprawiałaby rokowania dla takiego rannego. No bo drodzy Państwo, mówimy naprawdę o urazach i o sytuacjach, o scenariuszach bardzo dramatycznych. Kiedy, pamiętacie drodzy widzowie i słuchacze, jednym z naszych odcinków były procedury ratunkowe właśnie z obszaru medycyny taktycznej, bazującej na doświadczeniach m.in. Katarzyny Daniszewskiej, naszej Rudej, która też w Ukrainie spędziła sporo czasu, to m.in. o takich ranach były mowy, m.in. o takich poszkodowanych, o takich pacjentach żeśmy rozmawiali, gdzie stosowanie odpowiednich procedur w strefie okopowej, a potem stabilizowanie tego pacjenta i podejmowanie decyzji, o których teraz powiedział Kuba, było dla niego kluczowe, jeśli chodziło w ogóle o jego przeżycie. Tak więc jakby kolejne doświadczenia dzisiaj, to cieszę się, że o nich mówisz. No tutaj mamy przykład właśnie tego pacjenta, jednego z pacjentów tutaj po urazowej amputacji, tak naprawdę to była częściowa amputacja. Tutaj ta lewa noga jest no tak naprawdę praktycznie już jest zniszczona. Tu prawa noga cała jest jakby w ranach, po odłamkach to są takie rany jakby trochę jak w serze, trochę dziurki się robią. Różnego, dużej, małej wielkości, to właśnie jest skutek działania odłamków. No i to właśnie jest ten triaż. Widać, że tym pacjentem jest coś nie tak. Już sam ten kolor skóry jest taki podejrzany. I to co mówimy o triażu, że kiedy jest ten zaawansowany, jakby doświadczony nasz kolega, który może wykonywać ten triaż, no to super, bo my wtedy możemy się skupić. Jakby praca nad takim pacjentem zajmuje bardzo dużo czasu i teraz trzeba wiedzieć, komu tej pomocy udzielić, żeby przeżył. No i ten na przykład pacjent przeżył, bo mieliśmy możliwość pracy, ja akurat amputowałem mu tą kończynę, czyściłem mu te rany właśnie w tym punkcie, ale potem wsadziliśmy go też do naszej karetki fundacyjnej, czyli tego samochodu, który widzieliśmy i wieźliśmy tam 2,5 godziny do takiego szpitala, gdzie mógł być dalej zaopatrzony, w tym czasie podając mu płyny, pompę z lewonorem,
na tym naszym respiratorze takim, o respirator to jest właśnie istotne, na tym naszym respiratorze takim pojazdowym na sztucznym oddechu, dowiedzieliśmy tego naszego pacjenta, z tą nogą urwaną obok pojechał już na ten nasz, do tego szpitala, więc udało się tego chłopaka dowieźć, udało się go jakkolwiek zabezpieczyć, więc można powiedzieć 1-0, ale no czasami niestety dużo razy się nie udaje, bo my też pracowaliśmy na takich punktach, gdzie ci pacjenci byli trudniejsi, gorsi, ale no jednak choćby jeden uratowany, to zawsze jest duża satysfakcja, że coś zmieniliśmy, jakkolwiek wydaje się, że to warto dlatego właśnie, dla tych sytuacji. W tych materiałach, które, Kuba, otrzymałem od Ciebie, myślę, że drodzy Państwo, wszystkich ich Wam nie będziemy pokazywać, bo za chwilkę ta wspomniana część Q&A, ale jest jeszcze jedno pytanie, znaczy jest jedno zdjęcie, które chciałem pokazać. O tym dzisiaj Kuba mówił, o tym pierwszym wrażeniu i o tym też napisał Wiktor Kotwica, First Look. Jest zdjęcie, które bardzo dobrze oddaje prawdopodobnie ciężkość tego pacjenta. Ja pozwolę sobie to zdjęcie zamieścić, a Ty, Kuba, o nim opowiedz. Ciekawie to wybrać. No to jest jakby punkt stabilizacyjny innej brygady, de facto, który był przeznaczony do lżejszego pacjenta. No i właśnie wbrew pozorom ten tutaj nasz pacjent z raną twarzy był wydolny krążeniowo oddechowo, on pojechał siedzący nawet karetką, ale ciekawa jest historia, to jest właśnie ja jakby dostałem informację, że jest przywieziony ranny snajper. Myślę, że jest snajper, to jak z filmów amerykańskich. No to właśnie tu tak wyglądają żołnierze ukraińscy często. On jakby, kiedy rozmawiałem sobie jakby z nim, trochę można było, mimo że miał jakby uraz tej twarzy, ta kość, jakby pocisk przeszedł. Tu właśnie była lana kulą i ciekawa też rzecz, bo akurat w tamtym miejscu tych ran od kul było mniej, bo tak jak teraz są walki o Toreck na przykład, tych ran dostajemy takie informacje, my tam akurat nie pracujemy w rejonie Torecka, ale tam, gdzie jest walki w mieście, gdzie jest walka o każdy dom, tych ran od kul jest istotnie dużo. A w takich miejscach, gdzie są linie, okopy i jest po prostu atak artyleryjski, atak dronami, no tych ran od kul jest dużo mniej, no bo nie ma takiego bezpośredniego kontaktu z przeciwnikiem, gdzie ten karabin ma znaczenie takie, czyli to właśnie jest te miejsca. Więc wracając do tego, mamy tutaj tego snajpera powyżej 60 i ta rana twarzy, gdzie trzeba mu to zabezpieczyć i jakkolwiek przygotować do transportu, gdzie te odłamki, które by mogły nam przeszkodzić w tym, żeby ten pacjent przeżył, trzeba wydobyć. I tam widzimy taki mikrotrauma wall, organizację tego punktu. I to chcielibyśmy pokazywać i przenosić. To nie jest wszystko takie rocket science, że to są niesamowite, ale przekazać, jak to można ułożyć, jak proponujemy, jakie leki mogły być na takim punkcie, co miałoby być. I to jest nasza misja, żebyśmy mogli pokazać na przykład, jak według nas, na podstawie tych naszych doświadczeń, po rozmowie z kolegami z Ukrainy i co według nas powinno się jeszcze znaleźć, no bo też mamy jakby trochę dostęp do innych też kanałów i czasami mamy większe, lepsze, dzięki naszym darczyńcom możemy sobie pozwolić na więcej, czyli lepszy sprzęt kupić niż nasi koledzy Ukraińcy, to możemy lepiej wyposażyć, coś jeszcze dodać, co by nam pomogło ten kilka procent podnieść szansę tego pacjenta, żeby przetrwał tego naszego rannego. No i wracając, no tutaj trzeba byłoby tego pacjenta zaopatrzyć chirurgicznie, po prostu wykonać taki debridement, pukanie tej rany, sprawdzenie, czy w ogóle te oko, które tam było już zakryte całe jakby opuchlizną i podbiegnięciami krwawymi, czy funkcjonuje, czy on w ogóle jeszcze jakby kontaktuje, co się z nim dzieje. No i to jest właśnie praca na punkcie, gdzie tych rannych, takich żółtych powiedzmy, tak jak tutaj był ten pacjent, trzeba po prostu przygotować do transportu, ale fajnie właśnie to jest pokazane, jak sam ten punkt wyglądał i jak właśnie jest ten ranny, ten snajper, który właśnie miał być tym takim mitycznym snajperem sił specjalnych z filmów amerykańskich, a tak właśnie koniec końców okazuje się właśnie takim panem, który koniec końców powiedział, że on poszedł walczyć, żeby jego syn walczyć nie musiał.
To No są tak. takie momenty chwytające no tak trochę poruszające, no bo on był w wieku na przykład mojego ojca. Ja bym nie chciał, żeby mój ojciec walczył za mnie. No i to jest, a czasami jest tak, że i syn polegnie, i potem ojciec polegnie i w ogóle sytuacja jest taka, że ta wojna jest tak wszechogarniająca, że jakoś ciężko nam to w ogóle zrozumieć, że z jednej strony dziecko chodziło na skrzypce, ale z drugiej strony ktoś, wujek właśnie pod takim toreckiem poległ i tak się życie toczy. No. Drodzy Państwo, część Q&A to dla Was czas i pozwólcie, że będę teraz przytaczał pytania, wątki, które Was interesują najbardziej. Dostałem trochę bury od pana Artura, że ja tak na pan. Panie Arturze, nie znamy Cię, jest mi bardzo miło, jak kiedy się uda spotkać bardzo na żywo, przybijmy piątkę, to wtedy będziemy już na ty, ale dzisiaj pozwoli Pan, Panie Arturze, że będę się tak do Pana zwracał. Jak wygląda proces ewakuacji rannych? Gniazdo rannych, BTM, batalionowy punkt medyczny, PPM, pułkowy, DTM, dywizyjny, szpital, znak zapytania. Czy powstały już wymuszone wojną inne struktury? To chyba jakby, ja wiem, że to są chyba takie mocno monowe struktury. Ja już nie znam tych wszystkich tych skrótów, ale wydaje mi się, że mniej więcej pokazałem, bo to, co mówiłem, że ten gniazdo rannych, czyli to miejsce, gdzie ci ranni z tej linii frontu bezpośredniego zagrożenia, gdzie jest ostrzał, bezpośrednio pod ostrzałem są ewakuowani, czy to na rękach, czy na noszach płachtowych do tego miejsca, gdzie może podjechać jakiś pojazd, czasami to jest 1000-1500 metrów od tego miejsca, gdzie jakkolwiek ten ostrzał ustaje i medyk ma szansę przetrwania, który dojedzie tam, bo jak to usłyszałem ostatnio, jak byłem właśnie od dowódcy tego szpitala wojskowego, że medyk bojowy to no niestety krótko żyje. I to jest też fakt i ci medycy po prostu są w wielkim niedoborze też tam na Ukrainie, bo wychodząc po tych żołnierzy często narażają się bardziej, bo muszą przejść przez tą linię, która jakkolwiek zabezpiecza, ale do tej linii trzeba dojść, dostać się i ten proces ewakuacji jest bardzo narażony na atak nieprzyjaciela, który wręcz skupia się na tym, żeby taką grupę ewakuacyjną zaatakować i zniszczyć, bo niszczy ona morale, dezorganizuje pracę i sieje po prostu wielki chaos, który jest tylko jakby przyjacielem tej strony no, jakby przeciwnika, żeby w tym momencie wykonać na przykład natarcie, kiedy zdezorganizuje pracę takiej batalionowej grupy medycznej. Więc te gniazdo rannych jest to miejsce, gdzie tych rannych są znoszeni przez tych naszych kolegów z pododdziałów bądź samych medyków bojowych, gdzie jest ten proces, miejsce ewakuacji, gdzie dojeżdża ten, ja to mówię jak jest na Ukrainie, gdzie jest to miejsce, gdzie dojeżdża ten, daj Bóg, opacerzony środek, gdzie możemy ten BWP przysłowiowy, gdzie możemy tych rannych wrzucić i ewakuować. Tym batalionowym punktem medycznym byłoby to miejsce wkopane w ziemi, te 5 km od frontu, gdzie możemy zrobić te pierwsze tak naprawdę istotne procedury medyczne, gdzie jesteśmy w stanie, tak naprawdę zależy to często od medyka bojowego, ale w praktyce i w obecnym nasyceniu ciężko jest zrobić drenaż klatki piersiowej tam w linii, gdzie jesteśmy pod ciągłym ogniem nieprzyjaciela, gdzie no nie ma jakby trochę jak tego zrobić, tak? A ten pułkowy to byłby ten szpital, który i pułkowy dywizyjny, może bym to złączył, bo na przykład w czasie tej kontrofensywy to za cały ten oś robotynę i te walki odpowiadał właśnie takie miejsce, taki pułkowy może szpital zaadaptowany w takich starych zabudowaniach. To było jakieś uzdrowisko. Nie pamiętam, nie doszedłem do tego, jakie to było miejsce, ale było to takie zaadaptowane czy przedszkole, gdzie 4 sale operacyjne, sala naczyniowa, sala ortopedyczna, sala brzuszna i chyba jeszcze druga sala brzuszna, tak pamiętam. Były po prostu, szły operacje na pełnej prędkości. Ci pacjenci byli reparowani i wysyłani dalej, tak? I gdzie tam na przykład 50 ludzi pracowało na nas. Niestety też narażeni na ogień nieprzyjaciela, bo było tak, że 2 dni później rakiety S-300 przyleciały i na szczęście ciut chybiły, ale punkt był ostrzelany i tak naprawdę no, w takim obliczu, takim nasyceniu środkami jakby rozpoznania, całą sztuką byłoby to jest naprawdę jak
zabezpieczać zaplecze tak, żeby możliwe było to pomaganie rannym, więc wszelkiego rodzaju namioty, jakieś takie pomysły, no to jest po prostu science fiction. Nie można tego zrobić tak. To musi być, to jest tylko możliwe wkopanie w ziemię, piwnice, szkoły i podpiwniczenia. To jest tak naprawdę jedyna opcja i takie jakby jakieś myślenie, że rozłożymy sobie szpital polowy i to będzie tak jak w MASZ, czyli takie namioty, to nie jest to możliwe. Dziękuję panie Arturze. Drodzy państwo, zanim oddam dalej głos, to chciałbym przytoczyć informację Polskiej Agencji Prasowej sprzed kilku minut. Jak się dowiadujemy, samochód wjechał w tłum na jarmarku w Magdeburg, wielu jest rannych, mówimy tutaj o między 60 a 80 osób. Zostały one staranowane przez samochód. Więcej informacji będzie pojawiało się za moment. Dlaczego o tym się zdecydowałem powiedzieć? Bo nie mamy wojny w zachodniej naszej granicy, za zachodnią granicą, ale mamy też takie zdarzenia związanych z active shooterem, związanych z masowymi zdarzeniami stworzonymi nie przez konflikt zbrojny, które mogą doprowadzić finalnie do tego samego. W jednym miejscu mnóstwo rannych i pytanie, czy jesteśmy na to wszystko gotowi. Zostawiam bez komentarza. Śledźcie informacje, zaglądajcie do PAP-u, tam zazwyczaj to jest update'owane dosyć dobrze, z czym będziemy mieć do czynienia. Kolejne pytanie, które padło w trakcie naszej rozmowy, jest od Wiktora. Wiktor, raz jeszcze serdecznie cię pozdrawiam, który pyta o eksacyl w izolowanych urazach kończyn, gdzie użyto opasek lub hemostatyków. Czy takie preparaty są podawane? Dziękuję, Wiktorze, za twoje pytanie. Jeżeli byśmy mieli, wszystko zależy od skali tego urazu. Jeżeli martwimy się, że ten nasz poszkodowany utracił dużo tej krwi, to bym podawał ten egzacyl, tak. Ale jeżeli mamy takie rany odłamkowe, może tam są takie zdjęcia, to było na filmie, że tam te rany odłamkowe, drobne, małe, no to wszystko zależy od skali tego. Na pewno to jest taki święty środek wszelkiego rodzaju, chociaż który, mam nadzieję, że widownia czytała jakby jakie to jest, jaka to jest różnica w przeżywalności egzacyl, że to najważniejsze są najprostsze rzeczy, leki są tylko dodatkiem, ale jak chcemy robić tą dobrą medycynę, czyli zróbmy cokolwiek, żeby było lepiej, no to we wszelkiego rodzajach jamy brzusznej klatki piersiowej i tych wewnętrznych krwotoków, których za Chiny nie możemy nic zrobić z tym, czyli to są te najgorsze miejsca, kiedy tam też wysłałem ci takie zdjęcie, gdzie były taka właśnie przykład, początek torakotomii ratunkowej, to w tych miejscach, tam jest taki chyba, że rozcięcie i drenaż tam jest, Zaraz będzie? Zaraz będzie? W tych sytuacjach jak najbardziej, tak? Czyli mamy podejrzenie krwawienia wewnętrznego lub rany i krwawienia, którego nie możemy jakkolwiek opanować tradycyjnie i ta rana nam krwawi, kapie, no to podajmy ten egzacyl jak najbardziej. Więc stosujemy go ochoczo, chętnie i musimy go mieć jako takie, no nie panaceum, tylko żeby było trochę lepiej, tak? To nie jest najważniejsze, czyli wracając do ABC albo CABC, to jest najważniejsze, tak? I to zawsze, nawet wynosić to z tego jakby szkolenia naszego takiego cywilnego, to jest to, a to czasami trudno o to, kiedy się niesie tego poszkodowanego, rannego na noszach płachtowych i ta głowa się przygina do tej klatki piersiowej. On ma trudności z oddychaniem, nie zabezpieczyliśmy tam żadnej rurki, ale ta rurka co z tego i tak się ta szyja mu zgina. No to jest na przykład taka rana, gdzie jak się siedzi wiele miesięcy na linii i nie ma się rotacji, to czasami tą kamizelkę się ściągnie w tym okopie. I wtedy przylatuje jakiś pocisk moździerzowy i mamy taką ranę pod łopatką, która koniec końców penetruje nie wiadomo dokąd i wtedy to już no to są najgorsze. Nie bardzo nie lubię tych sytuacji, no bo ja naprawdę nie wiem, jakby ortopeda to już w ogóle, ale po prostu no, zostaje nam tylko próba,
ratowania tego naszego rannego, czy to laboratorium ratunkową, czy to rakotomią ratunkową i pakowanie tych organów wewnętrznych, które kończy się w większości źle, tak, to sobie trzeba powiedzieć. No ale robimy co możemy. Obrazek jest skrajny, bo mamy jakby scenę jak z horroru, gdzie trzeba rozszerzać na przykład żebra i dojście do tych trzeba rozciąć pacjenta od mostka po stół, otworzyć klatkę piersiową i szukać miejsca krwawienia, spróbować to zapakować, jakiś damage control zrobić. Ale to się kończy bardzo, bardzo najczęściej źle. Tak naprawdę. Ale mogliśmy, tak naprawdę to są skrajne sytuacje. Tutaj już nie ma nikogo nade mną. Tak? Im bardziej frontu, tym wszelkie prawo, wszelkie jakby tego to nie istnieje, więc nie ma nad nami kontroli szefa znaczy słuchajcie, jest to wszystko robione tak, że każdy chce każdemu pomóc, ale nikt nikogo nie będzie rozliczał, że ta procedura nie była konieczna, tak? Bo to potem zostaje się samemu i wsadza się tego rannego do worka i tyle. Pisze się, że zrobiło się co mogło i nikt tego nie rozliczy, bo taka jest skala tego. Straszne, no ale taki jest fakt. Kolejne pytanie, które pojawiło się, jest od naszej zaprzyjaźnionej Marysi. Marysiu, dobry wieczór, cieszę się, że jesteś dzisiaj z nami. Marysia Ogierman, która zadała pytanie. Czy pracują z Wami również ratownicy KPP, zaznajomieni na przykład z postępowaniem z pacjentem urazowym? I drugie pytanie, czy na taką misję leczenia na froncie można się samodzielnie zgłosić? Czy to tylko kwestia doświadczenia w tym temacie lub ewentualnej nominacji? No, mamy jakby cały proces rekrutacji fundacji, który zaczyna się od wysłania ankiety i opisania swojego zgłoszenia. No, potem następuje etapowe szkolenie i tak naprawdę trochę taka selekcja z naszej strony, gdzie możemy poznać takiego kandydata, jak pracuje w zespole. Zasadą naszą jest taka, że zawsze z takim zespołem, który jedzie, jeżeli mamy te osoby, które nie pracują, nie są medykami, to jedzie z nimi medyk, który umie, jakby opanuje tą sytuację medyczną, a tak jak mówiłem, to jest fizyczna robota, więc do tych noszenia tego rannego, do pomagania temu medykowi, czyli bycia takim asystentem medyka, nie musi być to osoba, która pracuje, tylko taka, która chce się uczyć, jest zdeterminowana i przejdzie te nasze szkolenie, które może być czasami nieprzyjemne w danej chwili, ale staramy się jakby taki stres narzucić różnymi tymi naszymi jakby zabiegami w czasie tej naszego szkolenia, selekcji, żebyśmy mieli pewnych ludzi i takich, którzy będą nam pomagać i będą naszymi towarzyszami w tych trudnych chwilach, żebyśmy mogli na siebie liczyć, bo to zawsze zostaje to, że zostajemy z tymi naszymi kolegami i trzeba sobie pomagać, żeby jeden drugiego jakkolwiek nie zawiódł w tej trudnej chwili. Więc może odpowiadając, nie trzeba być medykiem profesjonalnym, żeby do fundacji być członkiem i pracować. Jest wiele takich osób. No, to chyba tyle. A kwestia samego może procesu dostawania się do fundacji, to chyba wkleimy link raz jeszcze, jeżeli będziecie Państwo mieli ochotę trochę się więcej dowiedzieć, to ja pozwolę sobie w komentarzu za moment podać stronę internetową, gdzie pewnie więcej szczegółów Państwo odnajdziecie, ale wierzcie mi, kiedy napisałem w mediach społecznościowych, to bardzo szybko otrzymałem kontakt przede wszystkim z Panem Damianem. Panie Damianie, najserdeczniej pozdrawiam, fajnie, że Pan jest dzisiaj z nami. Kolejna osoba, która obserwuje dzisiejszą audycję w NT Live, 104 odcinek, drodzy Państwo, za chwilkę 5. rok naszej działalności, jest Pan zdesperowany kierowca. Jak ważne są umiejętności taktyczne, praca w sekcji, szukanie zasłon i tym podobne ratownika? Jak to jest ważne w tej pracy, o której dzisiaj rozmawiamy, między innymi Twojej pracy jako wolontariusz? Im większa jest ta świadomość tego pola walki czy miejsca, sytuacji, tym dłuższe jest życie ratownika, więc szukanie zasłon jak najbardziej. Praca w sekcji
Zależy jakie zadanie. Tam w tym zadaniu, które opowiadałem, no tam faktycznie pracowaliśmy w sekcji, tam pracowaliśmy z chłopakami i teraz różne osoby wykonują różne zadania i to jest też trzeba wiedzieć, że mamy podział i dostosowujemy możliwości do tego, dostosowujemy jakby osoby, które mogą wykonywać konkretne rzeczy. Nie puścimy wszystkich do wszystkiego, bo nie będzie miało to sensu, tak? Ludzie mają różne warunki, na przykład fizyczne, mogą różne rzeczy robić. No i to też jest tak, że nie będziemy tutaj zmuszali nikogo do tego, żeby na przykład samodzielnie targał jakiegoś rannego, no bo na przykład nie ma takich warunków fizycznych, tylko na przykład ta osoba może lepiej na przykład być tym medykiem, który kierowałby i podawał leki, albo by był tym osobą od diagnostyki, żeby takiego pacjenta szybko zbadać. Więc praca w sekcji, a sekcje, no zależy jak działamy. Musimy najlepiej działać, przede wszystkim sekcja, czyli tutaj trochę zmieniamy, no bo ta nasza, często działamy tak, że pracujemy jako samodzielni medycy, czyli wykonujemy ewakuację w zespołach 3-osobowych i praca w sekcji. To właśnie w tej sekcji musimy pracować, ale często tej taktyki nie ma tam aż tak dużo w porównaniu do tego chodzenia na zadania, które tam opisywałem. To jest taka praca w sekcji, że wiemy co robić, tak jak praca w ZRM-ie, żeby każdy miał swoje miejsce w tym ambulansie i wiedział co robić. To może tak powiem. Dziękuję bardzo za Twoją odpowiedź i przede wszystkim naszemu widzowi za pytanie. Pan Matej Medik zadał pytanie, jaka jest różnica pomiędzy medykiem bojowym a medykiem wojskowym? Matej, nie wiem. Pozdrawiam Mateja. Nie wiem, Matej. Chyba się nie znam, nie jestem wojskowym, nie powiedziałbym. Może Matej napisze. No właśnie, bo ja mam wrażenie, że to jest chyba trochę podchwytliwe pytanie. Matej minę szykuje, nie wiem. Zachęcamy, jeżeli może się Pan podzielić doświadczeniem w tej kwestii, to mi będzie bardzo, bardzo miło. Tak więc dzięki za tę kwestię i biegniemy do kolejnego pytania, które pojawiło się również w jednym z naszych tutaj komentarzy. Pan Gilbert zadał pytanie bezpośrednio do Kuby. O nie, przeskoczyło mi jedno. Jak udaje Ci się połączyć prowadzenie specjalizacji, rezydentury z wyjazdami? Czy wystarcza urlopu do takich zmagań? Bez komentarza. Nie chciałbym odpowiadać. Trudne to jest. No, życie jest trudne i życie rezydenta, ci co koledzy rezydenci wiedzą, że różnie bywa. No i tyle. No. Czasami są lepsze dni, czasami gorsze i różne są sytuacje. No to tak. Matej Medyk, pytanie prowokacyjne. Nie wiem, Matej, naprawdę. Nie wiem, co powiedzieć. Proszę prowokować dalej, a ja biegnę do kolejnego pytania. Martin Birkow. Jakie zmiany w zawartości IFAK-a przy żołnierzu? 2 opaski? Ile opatrunkowe? Jakie? Czy jeden OLS izraelski, może jeden opatrunek? Może więcej okluzji, może folie. Jakie opaski taktyczne, stazy taktyczne są w użyciu? Katy, softy, sichy. Jak to wygląda? Prosimy o odpowiedź. Jeżeli chodzi o ten podstawowy zestaw, który jest w IFAK-u, wydaje mi się, że ciężko byłoby to coś. Wydaje mi się, że to jest dobry wybór. Nie mam swoich, nie jestem tutaj takim mądralą, żebym umiał powiedzieć, że w IFAK-u powinno być coś innego. Trochę na to inaczej patrzę, bo ja zawsze do tego IFAK-u albo sobie coś dodaję, albo mam jakieś takie swoje rzeczy, bo oprócz tego IFAK-a, którego mam, to jeszcze mam tą nerkę, jeszcze mam ten plecak i trochę mi się to rozmywa, jakby ja sam bezpośrednio, ale wydaje mi się, żeby mieć ten komplet podstawowy, żeby zabezpieczyć duże krwawienie, czyli opatrunek uciskowy, hemostatyk, okluzję na ranę klatki piersiowej jak najbardziej, opaski, 1 opaska. No, pytanie, czy w tym IFAK-u zmieścimy 2? Może zmieścimy. Fajnie jak są nożyczki, żebyśmy mogli jakby dobrać się tam, gdzie chcemy, jeżeli nie mamy tych nożyczek gdzieś zewnętrznie albo jakiegoś nożyka takiego. Ale też wiecie, ten IFAK taki, który nosimy codziennie ze sobą na te ćwiczenia, targamy go, z jednej strony nie może nam uniemożliwiać wykonywania jakichś takich czynności
ja na przykład nie lubię nosić IFAK-a na łudzie, czy w takim miejscu, gdzie by mi trochę przeszkadzał w długim marszu, ale to jest mój prywatny setup. Obciera mnie to, przeszkadza. Pamiętajcie, że jak wchodzimy do pojazdów, przyciskamy się, to czołgamy, wchodzimy w dziury, wychodzimy z dziur jakieś, no to wszystko jest do dobrania i to jest tylko do tego, że trzeba to ćwiczyć, spróbować prawdziwie ćwiczyć, męczyć się na tych zajęciach i myśleć sobie, o kurde, przecież ja tego nie mogę nosić, tej opaski, bo ja się w życiu nie, na przykład z tego IFAK-a nie wyciągnę, bo tak to sobie zamontowałem, że nigdzie tam ręką nie dołożę. I to jest właśnie ten setup, który każdy musiałby, my możemy coś poradzić, jakieś mamy nasze pomysły, ale ktoś jest leworęczny, a ktoś jest praworęczny i teraz fajnie, żeby miał to tak dobrane. Z drugiej strony, jak mamy sekcję i to fajnie by było, żeby drużyna wiedziała, gdzie ma te IFAK-i, bo te takie rzeczy, że żołnierze i powinniśmy korzystać z IFAK-a żołnierza, no to w takim konflikcie, gdzie walczy kilkaset tysięcy żołnierzy i walczy cały naród, to wiecie, jaka jest, wiecie, prawdopodobieństwo, że my będziemy korzystali z IFAK-a żołnierza, kiedy będziemy mu pomagać. To są naprawdę rzadkie sytuacje, że my korzystamy z tych opatrunków żołnierza w czasie, kiedy mu udzielamy pomocy. To są jakieś bardzo rzadkie sytuacje. Bo zwykle jeżeli pracujemy na punkcie, to ten został już jakby trochę przygotowany przez kolegów, że na przykład nie ma kamizelki, albo jest rozebrany całkowicie i będzie targany przez tych kolegów, którzy tak wymyślili, że będzie mu najlepiej, żeby mu pomóc. Więc no tak to jest. Żołnierze mają stazy, to tak, ale żeby mieli pełny IFAK, czasami tak, czasami nie. No, ale my nie możemy jako medyk bojowy polegać na tym, że on będzie miał ten IFAK, bo pracując z nieznanymi żołnierzami, no bo jak zabezpieczamy powiedzmy brygady, no to tych żołnierzy jest kilka tysięcy, no to jak to zrobić? No, a w takiej faktycznie fajnej sekcji, gdzie jakby jesteśmy tym, którzy pomagają, tym bezpośrednio pododdziałowi, no to wtedy naszym zadaniem powinno być dbanie o to i świadomość, i szkolenie i tak dalej, żebyśmy wiedzieli, że oni mają to i to będziemy używać. To faktycznie wtedy, bazując na tych doświadczeniach, że po prostu zniszczył nam przeciwnik nasze środki medyczne i trzeba było po prostu kombinować i nie mieliśmy żadnych po prostu dodatkowych rzeczy i trzeba było kombinować. Faktycznie wtedy pozbieraliśmy z tym po IFAK-ach tych naszych kolegów, ale to był pododdział mały, zwarty, dobrze wyszkolony. Był to poddział po prostu sił specjalnych ukraińskich, gdzie to jest inny jest moral, inne jest szkolenie, inne jest wyposażenie, inne są środki na to. Pojawiły się dwa bardzo ciekawe pytania. Zaczniemy od pani Ewy, bo pojawiło się pierwsze, ale też jest od Michała Czerwińskiego pytanie. Michał Czerwiński, o nim już żeśmy nieraz mówili na antenie. Za chwilkę dwa zdania przypomnienia, bo warto pamiętać o tym, co Michał już dawno temu opowiadał na antenie NT Live. Pani Ewa Kotyńska zadała pytanie. Zaciekawiacie opowieściami medycznie i organizacyjnie nawet laika. Zastanawiam się, jak wyglądają najczęstsze problemy psychologiczne na różnych etapach działań dotyczące pacjentów i wsparcie psychologiczne dla Was. Jak to wygląda z Twoich obserwacji, drogi Kubo? No ten problem psychologiczny to jest bardzo złożona sprawa. Nie wiem, jak to odpowiedzieć, nie wiem, jak to rozwiązać, bo z jednej strony jest się narażonym na ekstremalny stres, no ale taka jest wojna, nie ma innego, po prostu jest skrajna sytuacja i teraz jeżeli mamy takich żołnierzy, którzy powiedzmy obrazują, że jakby już mają dość, to teraz jakbyśmy chcieli wycofywać z linii tak większość nich, no to kto nam zostanie? I teraz naprawdę jest to trudne, jakby jak sobie z tym radzić, no ale najczęstsze problemy psychologiczne to jest stres, narażenie na ten stres, a samo osobiście najgorsze dla mnie był powrót do miejsca, w którym byłem i było mi nieprzyjemnie, czyli wiem, że tam jest przeciwnik, że będzie ostrzał i ja muszę wracać, to jest najgorsze, bo jak się robi raz i pomyśli sobie, okej, cześć, zrobiłem swoje, to jest inaczej, jeżeli ma się perspektywę, że trzeba tam wrócić i trzeba będzie tam trwać, nie wiadomo do kiedy, a perspektywy były takie, że ludzi, którzy tam poszli już nie ma, bo zostali po prostu
zabici przez nieprzyjaciela, a ja muszę iść w to samo miejsce, trzymać jakąś pozycję, durność rozkazów i takie życie po prostu żołnierza, które jest po prostu smutne i czasami no, trudne. No, i wykonywanie rozkazów, bycie pionkiem takim trochę na tej mapie, nie takim numerkiem mało istotnym, no to jest ciekawe przeżycie, żeby po prostu, jak straszna jest taka wojna, tak? Bo z jednej strony czasami mamy to działanie nieprzyjaciela, ale czasami ta nasza strona, no nie czujemy tego wsparcia, że jesteśmy ważni, tak? No, ale to taki jest powszechny konflikt, że to taka po prostu ofiara narodu, no tak to trochę powiem, że ci starsi ludzie i tacy wcale nie komandosi i wcale nie młodzi, wysportowani giną i to są ci pacjenci, tak, no bo po prostu już tych takich młodych, wysportowanych nie ma. To, co powiedziałeś, i to jest brutalnie, ale chyba najbardziej szczerze przez ciebie podane. Wspomniałem Michała Czerwińskiego. Ja wiem, dwukrotnie już był naszym gościem, opowiadaliśmy m.in. o Active Shooterze, rozmawialiśmy również o ciekawych kwestiach. Drodzy Państwo, ja bym chciał tylko powiedzieć, że Michał Czerwiński jest współautorem pierwszego podręcznika podstaw ratownictwa taktycznego, który pokazał się w Polsce. Michał, sprawdzę, który to był rok, bo nie pamiętam. Otrzymałem tę książkę od Michała, to jest tutaj wydawnictwo z 2014 roku. Od Michała otrzymałem tę książkę w prezencie z bardzo piękną i bardzo taką osobistą dedykacją, za którą Tobie dziękuję. Jestem przeszczęśliwy i zaszczycony, że znam Michała i mogliśmy dyskutować o wielu kwestiach związanych właśnie z ratownictwem taktycznym. Jestem, drodzy Państwo, przekonany, że wiele z takiego podręcznika można się dowiedzieć, z takiej książki, chociaż zawsze Michał powtarza, że się ogromnie dużo zmieniło od tego czasu, kiedy ta książka została wydana. Tak, i bardzo dobrze, że się Michał zmienia, bo na tym rzecz polega. Dążymy do doskonałości. Ale Twoje pytanie. Witam. Jak radzicie sobie z debriefingiem, debriefingiem psychologicznym wszystkich biorących udział w działaniach ratowniczych, włączając również personel pomocniczy, na przykład kierowców? Dzięki i powodzenia od Michała Czerwińskiego. No to jest to właśnie, zaczynając od rekrutacji, żeby dobierać ludzi, którzy będą w stanie jakby być taką rodziną trochę w takich trudnych miejscach, bo jeżeli nie będziemy mieli tego wsparcia od naszego towarzysza najbliżej nas, tej podanej ręki, i potem jak zjedziemy na bazę, gdzie będziemy lizać rany i uzupełniać sprzęt, te przysłowiowe bandaże kompletować z powrotem, no to kiepska sprawa, żeby jechać na zadanie z kimś, kogo no nawet się nie lubimy, nie akceptujemy, więc zaczynając od tego, żeby po prostu ktoś nam pasował, może być mniejszym, że tak powiem, herosem, ale żeby nam pasował, tak? Bo lepiej tak, w tą stronę i żebyśmy nie mieli jakichś indywidualistów, którzy nie patrzą na drugiego kolegę, tylko bardziej w tą stronę, żebyśmy na siebie mogli liczyć. W ogóle w fundacji mamy cały dział, który zajmuje się wsparciem psychologicznym i to wsparcie jest istotne i bardzo potrzebne. Jak pewno czytaliście, mamy naszego rannego, który po prostu został ranny i którego staramy się wspierać i leczymy go teraz w Polsce. I to właśnie jest taka mikroskala tego, co jest potrzebne, czyli tego wsparcia i zabezpieczenia już teraz co dalej, tak? Jak wspierać takiego naszego rannego dalej, kiedy musi się już nie walczyć z wrogiem, tylko walczyć o to, żeby trzymał się na duchu i żeby utrzymał się w tym, jakkolwiek to brzmi, no tak łatwo, dobrym jakby postanowieniu, że chciałby, bo od tego postanowienia, od tego nastawienia pacjenta i chorego bardzo dużo zależy, żeby nie poddawał się. A sytuacje są różne, tak jak mówiłem, to leczenie jest długie, trudne, są lepsze dni i gorsze, ale no i dlatego właśnie, więc fundacja staramy się właśnie, można powiedzieć, zapewnić takie leczenie i opiekę kompleksową, że tak powiem, no bo i medyczną, i psychologiczną dla takiego zespołu. Więc ten debriefing, tutaj kolega pytał,
no to bez tego, no to jak te emocje wszystkie związane z sytuacją bojową, no trzeba z siebie wyrzucić i porozmawiać, bo bez tego się nie da. No i posługiwać się, jeżeli coś nie tak, posługiwać się naszym zespołem. Jeżeli nie potrafimy sami we własnym gronie tego na bieżąco rozładowywać, no to po prostu mamy te nasze koleżanki, które działają w tej grupie wsparcia psychologicznego, no i z nimi online możemy po prostu rozmawiać i starać się rozwiązywać te problemy no na bieżąco, bo musimy być zdolni do działania. Albo starać się, no jakkolwiek, no musimy pracować, tak, bo od tego zależy życie naszych pacjentów, czyli rannych żołnierzy, którzy zostali nam powierzeni na ten okres naszego dyżuru. No to mamy zobowiązania, musimy je wypełniać i to jest właśnie to zadanie, które jest tak jak w zadaniach tych takich bojowych, to tutaj jest nasze zadanie jako medyków. Skupiamy się na tym, żeby realizować zadania te medyczne i w tym po prostu ratować jak najwięcej chorych rannych. Trochę mi się myli z cywilnym. Kolejne pytanie od pana Ariela. Pan Ariel Łukaszewski zadał pytanie. Czy macie do dyspozycji leki psychiatryczne i czy z nich korzystacie? No to tak jak wspomniałem, tak naprawdę leki psychiatryczne, czyli na przykład benzodiazepiny, które są, można powiedzieć, lekami psychiatrycznymi, sama ketamina jest lekiem halucynogennym, do tego, żeby zrobić taki stan tego pacjenta, żebyśmy mogli go przewieźć, żeby nie cierpiał i żeby go zabezpieczyć w transporcie. No to takie leki. Ale to nie są leki służące do tego, no tych narkotycznych leków mamy są te leki silne przeciwbólowe, można powiedzieć, że są jakieś psychiatryczne. Jest to problem i też jest problemem nadużywanie tych leków albo używanie ich wbrew ich zaleceniom, czyli nie dla rannych, tylko dla właśnie łagodzenia stresu, to się czasami dzieje. Czyli taka, czy to alkohol, czy to narkotyki są obecne i to zawsze było i to w filmach widzieliśmy i to się dzieje. I jako reakcja na stres, jak to mówimy, żeby po prostu kompensować sobie ten trudne sytuacje i właśnie na przykład niektórzy to uciekają w to czy w to. No tak, no to nie będę tu ukrywał, że takie rzeczy są, mimo prohibicji, mimo wszystkich zakazów, to jeżeli są teraz żołnierze poborowi i oni wcale nie są tacy chętni do walki, no rozumiem to po prostu, zostali wcieleni i wysłani po krótkim szkoleniu, to wcale nie musi się im podobać sytuacja i ten ciężar może być czasami dla nich nie do uciężenia i starają się uciekać w to czy w tamto, a oddział, do którego trafili, no nie umie się tam odnaleźć na przykład i tak to się kończy, tak. Dziękujemy za odpowiedź, dziękujemy za komentarz. Michał również się dołącza do tych podziękowań. Uważajcie na siebie, szacun od Michała. Michał, również dla Ciebie pozdrowienia, dla Ciebie, dla całej Twojej ekipy. Drodzy Państwo, zachęcam jeszcze kilka minut dosłownie do zadawania pytań. To pytanie, które zostało zamieszczone na początku naszej audycji, autora już nie ma, bo uciekł, jest na dyżurze Sergiej, ale przede wszystkim chciałbym, żeby to było przytoczone. Bardzo mocno włazi na nasz ekran na moment, żeśmy zniknęli, ale Sergiej pisze do nas tak. Kuba, wielki szacunek i dziękuję za robotę, którą robisz. Muszę uciekać, zadam pytanie na Q&A. Interesuje mnie, jak wygląda leczenie bólu na pierwszej linii i w transporcie. Interesuje mnie kwestia leczenia bólu regionalnego. Jest to związane z pewnym projektem, który chodzi mi po głowie. Byłbym wdzięczny za odpowiedź i chętnie skontaktowałbym się z Tobą po programie. Pozdrawiam, Lucyfer Serioszka, nasz zaprzyjaźniony Sergiej. Miłego dyżuru, Sergieju. No więc nie jest to takie wcale trywialne pytanie i wytyczne wytycznymi, ale wiecie, jako goście tak naprawdę, bo jesteśmy gośćmi, którzy pracują w konkretnych ustawieniach, w kolejnym setupie z medykami ukraińskimi. Jest tak czasami, że jak jedziemy i pracujemy, jak chodzimy na zadanie, to mamy dowolność i to mu powiem zaraz, ale jak pracujemy, teraz właśnie wykonujemy takie zadanie, zabezpieczamy brygadę i po prostu ewakuujemy żołnierzy
ale musimy to ewakuować, robić we współpracy z medykami, no to było czasami tak, że oni wręcz no, nie chcieli, żebyśmy podawali leki narkotyczne na pierwszej linii, bo według nich to było zaburzenie, że nie mogli ocenić tego pacjenta później w dalszym jakby procesie. I wtedy faktycznie jak takie mieli warunki, no to ja wiem, że te przeklęte NLPZ-y, ale dexketoprofen był na przykład częstym lekiem przy amputacji urazowej na przykład dłoni i pomagał tym naszym pacjentom, że mówi, że im lepiej i że już okej. A nie trzeba było podawać fentanyl, używamy fentanylu. Jeżeli mamy takiego pacjenta, który nie jest we wstrząsie krwotocznym, no to użyjemy fentanylu albo tej morfiny, więc jakbym miał, ketaminy, więc jakbym miał wybrać, no to faktycznie ta ketamina jest takim najfajniejszym lekiem, który najczęściej byśmy stosowali. Ale fentanyl, jak jeszcze, owszem, więc te 2 leki jako takie najważniejsze, ale faktycznie fajnie mieć jeszcze tą ampułkę taką tego, mimo jakiegoś leku nienarkotycznego, żeby tego pacjenta mieć większy wachlarz. Ale jakbym miał wziąć jedyny lek, no to wziąłbym ketaminę. Po raz kolejny nasz gość na antenie pokazuje konkretne przekonania związane z ketaminą, pokazuje przeciw na razie się nie pojawiło, tak więc bardzo dziękujemy. Dziękujemy, Sergiej, za Twoją pracę. Wiem, te pobudzenie może być kłopotliwe, tak? I przedawkowanie, wszystko się zdarzy. Wiecie, jak się pracuje, to niech rękę podniesie ktoś, kto nie przesadził czasami, albo tak się uczymy niestety na tych naszych doświadczeniach, więc różne rzeczy robiliśmy, staraliśmy się robić je najlepiej, ale my nie jesteśmy jakby że nie możemy popełniać błędów, ale na szczęście mamy takie podejście, że byśmy chcieli się na tych błędach uczyć i wyciągać wnioski takie, żeby inni może nie musieli popełniać tych błędów, które czasami popełniliśmy, no bo nie wszystko było wymyślone, ale tylko tak się da. Jeżeli pojawiają się, drodzy Państwo, jeszcze jakieś Wam przemyślenia, jakieś pytania, zachęcam do tego, żebyście ewentualnie zastanowili się właśnie nad tą kwestią, a jeżeli nie, to ja bardzo poproszę Kubę, żeby może zarekomendował nam jakąś fachową literaturę. Może być nawet nie fachowa, ale literaturę, która jest branżowa. Tak, bardzo lubię taką książkę. Kurde, jak ci to powiedzieć? Nie zdążyłem ci, to się nazywa, tylko przepraszam was, tylko sobie. To mogę ci wysłać linka? Tak, wyślij mi link, ja sobie z nią poradzę za chwilkę. Ona zostanie, ten link dołożony do podsumowania. Fajna książka, jest to książka bardzo specjalistyczna, bardzo obszerna. Jest to książka przez Czerwony Krzyż wydana. To jest War Surgery, napisana książka, która tam 2 tomy ma. Ja jakby sprawdziłem sobie jeszcze też wersję papierową, ale jest za darmo do pobrania w PDF-ie i zakres tej książki jest po prostu bardzo solidny. Już wam wyślę, są 2 tomy tego i myślę, że chyba na tym zostanę, bo jak powiedzieliśmy o tej książce, bo się już jakby rozmawialiśmy o tym, to pierwsze to moje właśnie było takie skojarzenie. No to bardzo cię proszę o ten link, drodzy Państwo. Dobra, tutaj na czacie mogę wysłać, tak? Tak, możesz wysłać na czacie. To nawet PDF, od razu International Red Cross po prostu wydaje taką książkę. Fajna sprawa. Bardzo obszerna, ale osobiście im więcej takich fajnych publikacji, tym lepiej. To są 2 tomy, to jest chyba do którego do tomu je wysłałem? Akurat już PDF. No tak, Volume 1, czyli pierwsza część, a druga, tam jest, tak jak wytyczne, drugą sprawą, którą chciałbym powiedzieć, to Deployed Medicine, ale to już chyba wszyscy znają, tak? Naprawdę robią świetną robotę z tym i chciałbym, żebyśmy w Polsce mieli taką naszą Deployed Medicine, gdzie te po prostu ludziki, które są na tych ikonkach, mają polski kamuflaż, polskie uzbrojenie, żeby to było takie nasze, bliższe, a faktycznie robią fenomenalną robotę i nie wiem, czy to wklejać też ten link do tego?
To jest twój czas, twoje rekomendacje dla nas, dla medyków i niemedyków. I tutaj jak pani Ewa napisała, że będąc zupełnie laikiem zainteresowaliśmy panią Ewę różnymi kwestiami, a nuż pani Polecam Ewa portal. odkryje ciekawe, nowe wątki dla swojego rozwoju dalszego. Będzie nam bardzo... Portal, naprawdę zrobiona fenomenalna praca, którym jakby jest ukraińska nawet wersja, bo po prostu potrzebowali tego Ukraińcy i znakomita praca i mam nadzieję, że tego typu przedsięwzięcia i tego typu inicjatywy, ja jestem jakby, jak tak mówiłem o tych polskich opaskach, to żebyśmy właśnie wzięli się za siebie i nie patrzyli na to, że to już jest zrobione, ale żebyśmy zrobili coś swojego i nasze rozwiązanie trochę tak, no bo to jest bardzo potrzebne, tak, żebyśmy mieli nasze własne i w tym się odnajdywali, z tego cieszyli, z tej naszej pracy. No, tak. Bardzo za to dziękuję. To już powędrowało do naszych widzów, do naszych słuchaczy. To również pojawi się w poście podsumowującym, który wyjdzie spod ręki naszej sekretarz redakcji Jagody Nowak, która z pewnością dla Państwa taki tekst przygotuje. Zastanów się proszę, drogi Kubo, jak chciałbyś podsumować dzisiejsze spotkanie. Ja dzisiaj Cię wyprzedzę. Moim podsumowaniem niech będą 3 rzeczy. Ja pozwolę sobie, drodzy Państwo, przypomnieć Wam, żebyście nosili odblaski. Jest tak ciemno na drogach wszędzie. Noście odblaski, niech one się tam machają przy torebkach, kapturach, plecakach, nogawkach, na psach, na kotach, na czymkolwiek, żebyście byli widoczni na drodze. Żebyśmy nie mieli sytuacji takiej, że ktoś jest potrącony przez kogoś, to zupełnie nie jest potrzebne. Druga kwestia jest taka, że za kilka dni Święta Bożego Narodzenia. Posłużę się pięknym prezentem, którego dostałem od Majka z Górskiej Chaty, zaprzyjaźnionego z naszą redakcją bardzo. Fantastyczny artysta, świetny rysownik, ale też rzeźbiarz. Taki prezent na gwiazdkę otrzymałem. W tym roku pięknie prezentuje się również. Będę z dumą miał go przy sobie zarówno po polskiej i po norweskiej stronie mojego bytowania, że się tak wyrażę. Życzę Państwu tą figurką, za pośrednictwem tej figurki możliwie najlepszych, najspokojniejszych i najcieplejszych świąt Bożego Narodzenia i właśnie z takim przekazem takiego pięknego Gwiazdora Mikołaja, wybierzcie sobie, jaką wersję Was chciałbym zostawić. A trzecia, jak wejdziecie sobie na profil w międzyczasie, newsy, które są podawane, media społecznościowe fundacji, właśnie w międzyczasie tam znaleźć można aukcje na Allegro, można wspierać Buy Coffee, można wspierać na pomagam.pl. Mówmy o tych rzeczach, które są ważne dla medyków, dla personelu, ale też przede wszystkim dla tych osób, które niestety tracą zdrowie i życie na wschodzie. I wspierajmy ludzi, którzy niech nas kształcą na bazie tych właśnie doświadczeń, które z Ukrainy pochodzą. Więc te 3 elementy mojego podsumowania, a jakie podsumowanie będzie naszego gościa, no to zapraszam, zachęcam do podsumowania. To, co chciałbym powiedzieć, to chyba najważniejsze jest, żebyśmy wyszli z takiej hipokryzji i obłudy i żebyśmy naprawdę robili rzeczy, czyli ćwiczyli, przygotowywali się i pracowali z takim pełnym zaangażowaniem, żeby odeszły już do lamusa te czasy, że coś udajemy, bo to już jest jakby, te czasy minęły, tak mi się wydaje, że jesteśmy za blisko takiego bezpośredniego zagrożenia. A takiego podsumowania, no to kiedy będziemy tego naszego pacjenta zabezpieczać, to pamiętajmy o krwotokach, pamiętajmy o drogach oddechowych i pamiętajmy o hipotermii pourazowej. To może tak. Czyli tak naprawdę te elementy, które mają kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o przeżywalność naszych pacjentów poszkodowanych, rannych, tych wszystkich, którzy wymagają od nas pomocy nagłej, na już, na teraz. I nie tylko w trakcie wojny, ale jak przed chwilą przytoczyłem informację prasową z Niemiec. Mamy nadzieję, że wszyscy wrócą do zdrowia i sił jak najszybciej. Kuba, dziękuję za rozmowę. Fajnie, cieszę się bardzo,
że 2024 rok z jednej strony bardzo trudnym tematem, bardzo przykrym tematem, ale według mnie bardzo cennym. Możemy zakończyć ten nasz kolejny rok działalności. Bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie do rozmowy z nami, że miałeś czas, żeby się spotkać z widzami i słuchaczami i w przyszłości, mam nadzieję, uda się Ciebie gdzieś spotkać, żebyś złożył podpis na naszym banerze i będzie to dla nas ogromnie wielka frajda, ale też taka radość, że możemy przybliżyć temat, wątek bądź różne ważne kwestie związane z Twoją działalnością, ale też związane z działalnością fundacji w międzyczasie naszym widzom i słuchaczom i mam nadzieję, że każdy z Państwa weźmie coś dla siebie. Tak więc bardzo Tobie serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Ja też również dziękuję. No i zachęcam do wspierania fundacji w międzyczasie i do uczestnictwa w szkoleniach. Co prawda koncentrujemy się teraz na służbach, na jednostkach wojskowych, ale mam nadzieję, że będzie możliwość rozszerzenia tego dalej. I jeżeli osoby by jakieś znalazły się chętne, to ja jako szef szkolenia medycznego na pewno będę miał z nimi kontakt w przyszłej rekrutacji, więc zapraszam. Czyli tak czy inaczej, drodzy Państwo, spotkacie się z Kubą, przez którego ręce będziecie musieli przejść te merytoryczne, żeby poprowadził Was w możliwie najlepszym kierunku. Najważniejsze to bezpiecznym dla Was, za co też również za to Kubie dziękujemy. Drodzy Państwo, to był 104 odcinek Nordic and Life. Ja nazywam się Jacek Borowiak. Miło było się z Państwem po raz kolejny zobaczyć, no i do zobaczenia już w 2025 roku. No chyba, że coś się jeszcze po drodze ciekawego wymyśli, ale na tę chwilę dziękuję Państwu za rozmowę, za wysłuchanie tej rozmowy, dziękuję Państwu za uwagę, było mi niezmiernie miło, zatem do zobaczenia i do usłyszenia już niebawem, gdzieś tam za moment w naszych mediach społecznościowych. Ty, Kuba, jeszcze nie uciekaj, a Państwa żegnamy najserdeczniej. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia i do usłyszenia już, tak jak powiedziałem, niebawem.